Cześć. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ja dzisiaj wystartowałem niestety jeszcze z wczorajszym intro, ale na końcu sobie troszeczkę to poprawimy, bo jeszcze nie mamy przygotowanego Maćku intra na nasze spotkanie. Ale Mateusz uważamy, że przygotował, przygotował fajnie by to intra podniosło jakość. na wtorkowe, sobotnie, ale jeszcze nie mamy tego na niedzielę, a myślę, że warto byłoby coś takiego przygotować. No, ja jestem tego nawet pewien, bo ten cykl niedzielny nasz pastwienia się nad ekonomią rosyjską jako top 10 chyba już stał się niezłym kanonem. No, myślę, że są tacy widzowie, potwierdźcie, jeżeli tak jest, którzy oglądają to stale. Myślę, że nie będzie z tym większego problemu, patrząc na to, że jak nas witają, witam kapitanie i drużyno. Jest fajnie. No, rozumiem, że jestem tam tą drużyną, dziękuję bardzo. Akurat to jest powitanie przez link mojego kanału. Przypuszczam, że na Twoim kanale może być w drugą stronę i zobaczymy witaj Jerzu Jerzowski and drużyno. Wiesz co, ja akurat się nie obrażam, wiemy doskonale, że jesteś w tym duecie, to jesteś ty celebrytą, ja jestem tym gościem. Nie. No jak to się zaczęło, to się zaczęło, a jak jest, to jest. No nie no, tak nadal jest, słuchaj, 50 000. Co prawda, gonimy i niedługo będzie 100 000 na Kremlince. A więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, zapraszamy serdecznie do subskrypcji. Niedługo przebijemy 100 000. Brakuje tylko 87 000, a myślę, że to w przeciągu 3-4 miesięcy powinniśmy zdobyć. Ja bym chciał A tylko w takim wtedy, samym jak tempie. będzie te 100 000, wiadomo co się stanie. Ale No. słuchajcie, żeby nie przedłużać, przejdźmy do naszego zestawienia, bo tutaj sporo osób też pisze często, że my mamy takie długie te wstępy i sobie tam różne rzeczy lajkujemy, czy jakieś inne rzeczy robimy. A więc słuchajcie, przejdźmy do naszego top 10. A ono się zaczyna mało ekonomicznie. No bo okazuje się, słuchaj Maciek, że drony atakują Moskwę. I co No jest i jeszcze również śmieszniejsze? atakują nie tylko Moskwę, ale atakują również Półwysep. Ale posłuchaj, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że według posiadanych przeze mnie danych nie wszystkie te drony są, jakby to powiedzieć, wypuszczane z ukraińskiej ręki. Jakaś część tego, zwłaszcza tych w Moskwie, to są ewidentnie działania wewnętrzne, tamtejsze, prowokacyjne. Na czyją korzyść, to nie do końca tu już można trafić, ale coś jest na rzeczy. Czy to ma tylko podnieść poziom syndromu niebezpieczeństwa wśród zwykłych Moskwian, czy też ma to być jakieś pokazanie słabości Ministerstwa Obrony? Nie wnikam. W każdym razie na pewno część to są czysto rosyjskie zagrywki, a jedynie część to są ukraińskie. Przy czym oczywiście tych drugich jest więcej. Ale co najważniejsze, na tyle to pokazuje, że będąc pod ostrzałem we wszystkich ważnych miejscach, mając mocno zniszczony przemysł, Ukraina w ostatnim czasie wdrożyła produkcję kilku rodzajów dronów i nawet chyba dzisiaj widziałem materiał o dronach, co się nazywają Beaver, czyli chyba bóbr, które właśnie mają wysyłać takie sympatyczne kilkudziesięciokilogramowe ładunki na duże odległości. I właśnie chyba próbę ich widzieliśmy teraz na Krymie, gdzie Rosjanie się chwalą, że tam z 24 15 zestrzelili, a 9 unieszkodliwili. 25 A, 25 nawet. zaatakowało. 15 zostało zestrzelonych przez opelotkę. 9 zostało unieszkodliwionych. No i właśnie o tym sobie też porozmawiamy. Tu się zgadzamy na tą chwilę, a ten jeden? I został jeden, ale wszyscy mówią, że było przynajmniej 2 albo 3 eksplozje na tym Krymie. Właśnie. Więc coś No, więc w przekazie znaczy, nie wiesz, gra. no ja myślę, wiesz, no Ukraińcy też nigdy prawdy nie mówią, tak, jeżeli chodzi o ataki. No i myślę, że tu jest podobnie, no bo wiesz, bardzo często to wygląda tak, mamy atak, dosłownie chyba 15-20 minut po tym ataku, ewentualnie pół godziny, mamy informację, że nie ma żadnych strat, nie ma żadnych rannych, nie ma żadnych zabitych, no nic się nie wydarzyło. No a potem pojawiają się właśnie takie zdjęcia czy filmiki z Moskwy, które no pokazują zupełnie co innego. W ostatnim ataku w Moskwie został ranny ochroniarz,
który pilnował, co ciekawe, właśnie, czego on pilnował? On pilnował ministerstw. Tak. Bo atak odbył się na budynek ministerstw, znaczy na budynek, w którym znajduje się kilka, powiedzmy, rządowych ministerstw. No i teraz Rosjanie mówią, że oni te drony za pomocą tej walki elektronicznej zrzucili. No to ja się pytam, czy oni zrzucili na te ministerstwa? Bo tak To by jeszcze to za chwilę wyglądało. powiedzą, że pewnie sobie sami krzywdę zrobili, bo oni zestrzelili to rakietami przeciwlotniczymi, które spadły niestety na nich potem z powrotem. Ich fragmenty. Wiesz co, no z tych filmików i z tego przekazu wizualnego wygląda tak, że po prostu ten dron walnął w budynek. No i tyle, tak. Tam żadnej reakcji, powiedzmy, tej obrony przeciwlotniczej czy przeciwdronowej nie było widać, nie? No ale może ja się nie znam, może się mylę, więc jeżeli ktoś tutaj nas ogląda i się zna na tym, zapraszamy do komentowania. Pojawia się takie hasło, że Mhm. będzie musiała Rosja część, przynajmniej tej obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, dysponującej mniej pociskami, ściągnąć zarówno do obrony Krymu, w tym mostów, bo dzisiaj jeden z mostów prowadzących na Krym też oberwał, oraz w przypadku Moskwy to samo również. Więc Tak, ruchy, ale będziemy mówić jakieś na będą. punkcie bodajże pierwszym albo drugim na temat obrony rafinerii. Bo wygląda na to, zobacz jaki mamy progres, jeżeli chodzi o ukraińskie ataki, te dronowe. Po pierwsze, Ukraińcy zaczynają używać tych spalinowych, tak, napędów, które są w dużej mierze bardziej odporne na różnego rodzaju zakłócenia. No i zobacz, jak oni używają. No jeżeli 25 dronów atakuje Kreml, i to sami Rosjanie twierdzą, Nie, być to może Krym. było więcej. Krym. Krym. Tak, natomiast no Moskwę atakują w przeciągu tak naprawdę 3 dni. No i zaczynają te ataki być coraz bardziej regularne. No wydaje się, że Ukraińcy coraz więcej mają tego typu dronów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, one właśnie mają ten napęd spalinowy, który coraz bardziej jest odporny, a więc wydaje się, że następne miesiące, no to Rosjanie no będą musieli no coś zrobić, jeżeli chodzi o Moskwę, jeżeli chodzi o Krym i przede wszystkim, o czym będzie mówione dzisiaj, jeżeli chodzi o rafinerię, bo dochodzą do nas informacje, że rafinerie są atakowane przez drony, a co gorsze, i to jest dla mnie zaskoczenie duże, przez sabotażystów. I to będzie na punkcie, jak gdyby na podium, czyli możliwość wniesienia na zakład pracy ładunków wybuchowych. No to wydaje mi się, że Znaczy, bardzo grubo. wniesienia albo stworzenia z tego, co da się znaleźć na terenie. Nie, to jeżeli było ktoś ma wniesienie, odpowiednie wiesz. umiejętności. Aha, Ja czyli czytałem, wniesienie. wiesz co, to było wniesienie. No i pytanie, wiesz, kto został tam skorumpowany, no bo nie wydaje się, że tak można sobie bombę wnieść na zakład rafinerii. Rozniewką. Nie powinno to być łatwe, bo tu mówimy teraz o tym wypadku w Samarze, dobrze mówię? Tak. W A tych Kujbiszewie. rafinerii tam jest trochę jeszcze, więc celem No jest ale to wiesz, dostarczyć. no Kujbiszewo, no to jest tak, wiesz, 10 milionów ton. No to powiem ci. I jeszcze oni robią takie dosyć ważne te frakcje. Bardzo ważna rafineria. Bardzo, Przy czym- bardzo ważna. Będzie oczywiście remontowana przez cały sierpień, wrzesień prawdopodobnie. Przy czym, żeby było ciekawiej, jest twarde info, że to jest jedna z informacji, która o takich przypadkach sabotażu się wydostała na zewnątrz, natomiast nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Tak, nie jest to właśnie, bo wiesz, bo o czym my mówimy? No mówimy o tym, że ktoś nagle, tak akurat deputowany rosyjski puścił tą informację. Natomiast no można się spodziewać, że zarówno Ukraińcy się tym nie chwalą, no w sumie po co? Nie jest to ich celem jak gdyby tylko te elementy PR-owe, tylko faktycznie, żeby zmniejszyć możliwości Rosjan. I jakie również Rosjanie się nie chwalą, no bo po co? No nie ma takiego powodu, żeby chwalić się, że im rafinerie wybuchają, tak? A więc wydaje się, że to nie jest pierwszy przypadek. Ale Zresztą wiesz co? wcześniej mieliśmy też przypadki, pamiętasz? Tych ataków właśnie dronowych. I oni zawsze twierdzili, że to były budynki administracyjne.
celem. Oczywiście. I nie było strat, nie było rannych i nic nie było ogólnie, tak? Było super. A możesz mi przypomnieć, kiedy ostatnio były wcześniej w sumie nieplanowane jakieś remonty na rafineriach? Od lipca są. Jakoś tak, kurde, też się dziwnie to zgrało z czasem, kiedy... Tak, właśnie tak. Wiesz, one były takie planowane, bo wakacje są bardzo często planowane, natomiast tak ciekawie się zgrało, że te wszystkie remonty prawdopodobnie zostaną przedłużone. Czyli tak planowane. można było zamaskować takie zdarzenia, Tak. jeśli miały miejsce. Tak, a więc z jednej strony jest to wygodne dla Rosjan, ale z drugiej strony, jak się zastanowisz, to też jest wygodne dla Ukraińców, no bo w tym momencie, wiesz, oni sabotują te rafinerie. Te rafinerie faktycznie mniej tego paliwa produkują, bo już mamy takie informacje. No jaki efekt jest? No efekt jest taki, że tego paliwa mniej jest dostarczane na front, nie? No bo chyba o to mniej więcej chodziło Ukraińcom. No zobaczymy, ale coraz bardziej zaczyna to przypominać wojnę A, tu totalną ludzie piszą, że zawsze wykonania stołówki. bomb. Tak, stołówki i budynki administracyjne. To tak, Rosjanie zawsze tak. Albo to prawda, tak. shopy i garaże na narzędzia. I żadnych. Znaczy, ostatnio nawet się wyrwali w tej Moskwie, bo powiedzieli, że żadnych rannych nie było, a potem się okazało, że niestety ochroniarz w stanie ciężkim został odwieziony do szpitala. No i niestety. Ale przy Nie okazji wyszło. jeszcze, skoro ta dzielnica IQ, typowo biznesowa, to myślę, że w najbliższym czasie tam będzie wysyp wniosków urlopowych, tym podobnych rzeczy, bo skoro takie coś stało się celem, mogą to powtórzyć. Biznes nie lubi takiego ryzyka. Tu pytacie się, czy prezesi tych rafinerii nie robią sami sobie sabotaż? No nie wydaje się, tak. To są. Jest kilka jak gdyby takich tych typów. Rozniew jest głównym celem. Łukoil, no i na pewno te rafinerie Gazpromu, tak? A więc nie wydaje się, żeby prezesi, którzy są, że tak powiem, dosyć blisko obecnych władz, no, próbowali cokolwiek zrobić. Znaczy są takie firmy, tak, które powiedzmy są może mniej, albo inaczej, no trudno w tej branży być mniej jak gdyby spolegliwi wobec władz, natomiast no można sobie tak to jakoś podzielić. Ale wiesz co, tu wchodzi jeszcze jedna możliwość, taka trochę abstrakcyjna. OPEC bardzo chciał, żeby Rosja faktycznie zaczęła zmniejszać produkcję. Jeżeli I zmniejsza. No dobrze, ale nie w takim tempie i nie tak szybko. Więc co by było, gdyby na przykład... Będzie miejsce drugie i Ale o posłuchaj, tym będziemy mówić. Gdyby ktoś z OPEC-u wkurzony wrzucił jakąś garść dobrych pęg komuś z rafinerii, żeby to zrobił i będzie uzyskane zmniejszenie produkcji? Będzie. No, wydaje się właśnie, że będzie, tak? No. Więc mnie by to wcale nie zdziwiło. Ruskie No są łapki jak przyjmą gdyby wszystko. takie dwa elementy, no, które będą wskazywały, że ta produkcja na pewno się zmniejszy. Pytanie właśnie jest tylko o ile. I o tym będziemy mówić sobie na podium. Ale słuchaj, teraz jest na temat... Kojarzysz pana Dima Miedwiediew. O tak, nie no, zirytował mnie poważnie. Tak? No czemu? No tak sobie napisał, że będzie znowuż nuki, tam trafią w różne miejsca. Czyli miejsce 9, czyli chodzi o co? Pojawiła się taka wypowiedź jego, no i tu oczywiście wszyscy się zastanawiają, czy ona była na trzeźwo, nie na trzeźwo, tak? Ale pozostawmy to naszym widzom i czytelnikom, natomiast my przejdźmy do tego, co powiedział. A mianowicie powiedział, że jeżeli... I to jest właśnie pytanie do ciebie, bo on twierdzi, że jeżeli ofensywa wojsk ukraińskich powiedzie się i będą one w stanie zająć chociaż część terytoriów, które weszły do Rosji, no, głównie chodzi tutaj o Zaporoże, Te tak? 4 obwody, tak. Moskwa będzie zmuszona użyć broni jądrowej. W ten sposób rosyjskie wojsko, odpierając ofensywę, czyli jak oni teraz odpierają tę ofensywę, zapobiegają konfliktowi światowemu.
No to jest A, taka parabola, albo no raczej... tak, wiesz, znaczy jakby oni teraz na przykład, nie wiem, ktoś tam, komuś coś się wydarzyło i ci Ukraińcy by przerwali ten front, czyli by doprowadzili do ataku nuklearnego, no to tak mniej więcej. Bo to dokładnie Ale- jak patrzę na twój cytat. Musielibyśmy w przypadku sukcesu Tak. użyć broni jądrowej. Po prostu nie będzie innego wyjścia. Dlatego Mentalny nasi karzeł, wrogowie bym powiedział. i NATO muszą modlić się, żeby muszą się modlić za naszych żołnierzy. No, czyli ogólnie, no, Rosjanie, no, tutaj taką dobrą robotę robią, nie? No bo jakby nie oni i nie te wojska rosyjskie, no to Dobroczyńcy byłaby ludzkości. zagłada nuklearna, no co... Dobroczyńcy ludzkości. Powiem ci, że nie wiem, jak mocno trzeba być skarlałą istotą w kwestiach moralne, to już w ogóle zostawiam, ale nawet intelektualne, żeby takie coś robić. Krótko mówiąc, nie możecie mi przeszkadzać w krzewieniu zła poprzez robienie wojny, bo inaczej zrobię wam jeszcze większą wojnę. Każdy normalny człowiek powinien to zinterpretować. W takim razie trzeba zrobić wszystko, żebyście najlepiej znikli z tej planety. Nie wiem, wybierzcie się na Marsa, weźcie sobie tam wszystkie skompromitowane gwiazdy, gwiazdeczki agentów i żyjcie tam sobie, nie będziemy wam przeszkadzać. Bo po co takie śmieci, jak Dima Miedwiediew, mają chodzić po tym globie, zanieczyszczać go sobą samym, a co najgorsze jeszcze przekazywać dalej linię genetyczną. No przecież to czysta strata dla ludzkości. No widzę, że ostro dzisiaj. No, Ale wkurzył słuchaj, mnie bardzo. Tak nam jakoś... Ale używam jakoś języka kulturalnego. przyzwyczajony. Tak. Znaczy używasz trochę jego języka, to prawda. Natomiast jakoś przyzwyczajony jestem, no bo to nie jego pierwszy wyskok, tak? Wydaje się, że ponieważ on tak... Taką chyba to napisał czasu moskiewskiego 9, 10, tak? A więc wydaje się, że się obudził i to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą wysłał. Wydaje się, morderca. że... Wiesz co, wydaje się, że no to jest cały czas jak gdyby no sygnał jednak dla Zachodu, tak? Znowu, że wydaje się, że Zachód już przestał się tym przejmować. Mam, No mam bo, taką nadzieję, że przestał. znaczy wiesz, no pewnie jeszcze gdzieś tam może w Berlinie jeszcze się przejmują, tak? Natomiast no myślę, że w Stanach Zjednoczonych już mniej. Na Ukrainie jakoś to wielkiego wrażenia nie robi, nawet myślę, że już w Polsce nie robi. No bo jak popatrzymy jeszcze rok temu, bo on podobne rzeczy mówił rok temu, tak? Mówił o tych nukach, które uderzą w Warszawę, coś tam, coś tam. No teraz jak to mówi, no to wydaje się, że jest mało to postrzegane. No niemniej, na jedną rzecz chciałem tutaj zwrócić uwagę. Bo z czego to może wynikać? Bo cały czas dostajemy takie informacje, które jak gdyby ani na przykład Marcin tego nie potwierdza, ani Artur, ani ty, że Ukraińcy na tym Zaporożu dosyć mocno przełamali te linie obronne. No bo Rosjanie zaczynają, te oficjalne władze dawać takie sygnały, że coś złego się dzieje. Dima właśnie, no daje sygnały, że coś złego się dzieje. Więc Raczej, pytanie, że czy tak naprawdę... się do tego. Tak, wiesz, no mam tam jakieś staromajorskie coś tam, nie? No ale wydaje się, że to nie jest jakaś, no nic wielkiego. No, natomiast no tutaj reakcja tych rosyjskich władz, no wygląda na tym, jakby coś złego albo bardzo złego w obecnej właśnie tej obronie rosyjskiej się odbywało. No i to jest, wiesz, no to jest tak, Znaczy, powiem ci, co ja na ten temat myślę. no... Zaczęli działania ofensywne na północy, które nie przyniosły efektu, nawet w postaci To wiemy, tak. wykorzystania dużej części ukraińskiej. O Rosjanach mówisz. Tak, jeszcze mówię o dodajmy, Rosjanach. tak. Na północy ich działania ofensywne się nie sprawdziły. Na odcinku zaporowskim nie ma Czyli może... Kupiańsk, tak? Jeszcze dodajmy. To tak, północ to jest Swatowe, Kupiańsk. Teraz tak, na zaporowskim odcinku może nie ma spektakularnych sukcesów terytorialnych, ale faktycznie doszli do głównej linii obrony, przynajmniej na jednym Ukraińcy. kierunku. Tak, tam ogólnie na kierunku Rybotynę, tak dobrze mówię, na Staromajorskie posuwają się już też bardzo blisko i są w stanie obejść pas przesłaniania, być może. Więc generalnie może nie są sukcesy terytorialne, ale
poziom obezwładnienia rosyjskich jednostek tam jest taki, że zaczynają mieć poważny problem z uzupełnieniami takimi, żeby obsadzać ten pas przesłaniania, bo na pewno jedynie częściowo obsadzona jest główna linia obrony, a cały czas na tym pasie przesłaniania robili wszystko, żeby zyskać czas. Czyli jakieś Tak, jednostki były ściągane jeszcze jak się da z dalekiego wschodu lub cokolwiek mobikami uzupełnione i czas im się prawie skończył. No właśnie, widzisz, bo ja mam takie wrażenie, jakby Rosjanie trochę więcej wiedzieli, no pewnie wiedzą, i te rosyjskie władze, i w jaki sposób wewnętrznie, ale również zewnętrznie zaczęli przygotowywać tą opinię publiczną w jakiś sposób do porażki. No bo wiesz, oni mówią teraz o tym, że trzeba te Do nuki ustępstw, uruchomić. tak bym powiedział. Ustępstw, tak. No, tak. I wcześniej Putin mówi, że bo on jeszcze właśnie przed tym, chyba bodajże 2 dni temu, pojawiła się taka bardzo ciekawa wypowiedź. Ona tak może jakoś nie wybrzmiała u nas, natomiast tam była, dla mnie ona była ciekawa, bo on przyznał do tego, że Ukraińcy na Zaporożu mają sukcesy. Tak. Bo powiedział, że. No i to dla mnie jest dziwne, no bo ja czytam, wiesz, te wasze wypowiedzi, ja tych sukcesów jakoś tak silnych Jesteśmy nie widzę. oszczędni w pochwałach, ale jedno Natomiast mówimy. być może, wiesz, Duże no być jest może rosyjskie. oni właśnie wiedzą coś więcej, tak? Czyli kwestia tej logistyki, tak? Która cały czas jest niszczona. Kwestia tej artylerii, tak? Z którą Rosjanie mają problemy. No bo Putin powiedział, że obrońcy bronią się bardzo dzielnie pod bardzo silnym pod silnymi atakami ukraińskimi. No tak jak gdyby, wiesz, przygotowywał do tego, że gdzieś jakieś ustępstwa, jakieś wycofanie tych wojsk musi nastąpić, nie? Musi albo może. No i teraz to, wiesz, to grożenie tymi, wiesz, że okej, oni się teraz przesuną, Ukraińcy, jakoś tam może jakieś zdobycze będą terytorialne, ale następne, no to już są niuki, nie? Albo, czyli, jak czyli gdyby jeśli nawet odpalenie coś... tego dimy, nie? No bo tego dimy to wiesz, no można wierzyć oczywiście, że on wstaje i wiesz, po pijaku coś tam pisze, ale wydaje się, że no musi mieć jakieś błogosławieństwo prezydenta, żeby takie głupoty pisać, nie? No bo... Ja to widzę teraz tak. Nawet jeśli coś wam oddamy, to się cieszcie z tego, bo cokolwiek więcej, to już od razu walniemy atomowym Tak, młotkiem. dokładnie A jednocześnie co robią? Jakaś konferencja dotycząca możliwości pokojowych w czasie tej Tak, wojny tak. z udziałem 30 krajów. Nawet Polska ma być. To ma być Tak. gdzieś chyba na Bliskim Wschodzie teraz, tak? W Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej. Tego typu spotkanie, czyli włączają już na różnych poziomach działania takie, które mają spowodować dla nich pozytywne efekty. A pozytywnym efektem dla nich będzie chociażby uzyskanie czasu na to, żeby dosłownie wyposażyć, przeszkolić jako tako, skompletować kolejne jednostki, które obsadzą te linie obronne, jeszcze dorzucić trochę sprzętu, może i starego, ale jednak żeby był, zyskać trochę tej amunicji gotowej do użycia. To jest czas. Oni chcą Niemniej zyskać wiesz czas. tak spójrzmy też właśnie, bo często zapominamy o tym horyzoncie czasowym, czyli spójrzmy jak to wyglądało w przeciągu właśnie tych powiedzmy no już 1,5 roku. W jakim momencie jest teraz Ukraina, tak? I w ogóle to co się dzieje. No powiedzmy rok temu, czy 1,5 roku temu, jak się ta inwazja. No zobacz, no teraz rozmawiamy o tym, że Ukraińcy odbijają, a Rosjanie straszą tymi niukami, że jeżeli oni zajmą te tereny, jak gdyby rozumiesz, tak? No cały czas jak gdyby przesuwamy się, cały czas Rosjanie blefują, cały czas jest taki czek, cały czas, bo oni tam blefowali wiele razy, tak? Cały czas ten czek jak gdyby jest robiony przez Ukrainę, przez Zachód i cały czas no wychodzi na to, jak ktoś, nie wiem, grał kiedykolwiek w pokera, no to wygląda na to, że oni tam wchodzą all in i cały czas te all in jest sprawdzane, tudzież jest jakiś tam bet ich i cały czas jak gdyby ta druga strona to sprawdza i cały czas wygląda na to, że Rosjanie nie mają mocnych kart. I cały czas pogłębia się proces, który ja nazywam erozją rosyjskiej mocarstwowości. Tak, a o tym dzisiaj będziemy dużo mówić, tak? Dużo Bo będziemy mówić. Myślę, że ten odcinek jest specyficzny pod tym względem.
Ale dla mnie to wszystko to jest taka taktyka, jaką stosował Wietnam Północny i Wietkong podczas wojny wietnamskiej. Co jakiś czas trzeba włączyć trochę dyplomacji, nacisnąć gdzieś, a po to był między innymi ten kongres w Petersburgu z krajami afrykańskimi, przypomnienie paru rzeczy z Chińczykami, żeby ktoś, niekoniecznie Rosja, to oni są tylko wzywani do tych spotkań, na których można rozmawiać i dać oddech w tym wszystkim. Robią to obcymi rękami, pociągną kilka sznurków, dadzą komuś w prezencie, czy to samolot, czy znaczy swój, który za długo nie polata, czy śmigłowiec ciężki, ale w wersji salonka, gdzie 80-letni satrapa może sobie jeździć ze swoim statkiem, prawda, ochroniarek, bo to tak to wygląda mniej więcej. I cwanie to rozgrywają. Dyplomacja rosyjska się na takich rzeczach zna. Do tego wszystkiego ten zamach w Nigrze, za którym ewidentnie stoją siły sprzyjające Kremlowi i Pekinowi, to też daje do myślenia. No, tu możemy dyskutować. Natomiast spójrz na ten komentarz, bo uważam, że on jest idealnie trafny, jeżeli chodzi o obecną sytuację. Ale te czerwone linie... Ale przeczytajmy go, bo część jak gdyby o tym słuchacze mówili, część nas słucha, część nie ogląda. Tezcatlipoca. Takie Tezcatlipoca. trudne. Tak. Kojarzy mi się to z dobrymi komiksami o Hermanie Cortezie i podboju Meksyku. Więc I przeczytajmy. To jak w kreskówce. Królik rysuje linię, myśliwy ją przekracza, więc królik rysuje kolejny kawałek za poprzednią i zaś jest przekraczana i tak w koło Macieju. No i trochę tak ta Rosja, tak, no oni tam na początku mówili, nie, że Czerwone linie. Czerwona linia, jak Zachód przekroczy. No i okazało się, że Ukraina przekroczyła. Atak na Krym miał być tą czerwoną linią, przypominam, tak? Tak. Nuki miały być użyte w momencie, kiedy jakieś bomby czy jakieś rakiety spadną na Krym. Potem tą czerwoną linią miały być tereny Rosji. Ale zobaczcie, no drony spadają, tak, i bomby spadają na Rosję. W rafineriach są wysadzane bomby, ładunki wybuchowe. No a więc te wszystkie czerwone linie, no można powiedzieć, zostały już przekroczone. Więc teraz ten królik bierze i tam, wiesz, i tam rysuje, mówi dobrze. No to Moskwę to okej, ale jeżeli na przykład ktoś zginie w tej Moskwie, nie? To wtedy użyjemy tym niuków. A potem napiszą, no jak 100 osób zginie w tej Moskwie, to użyjemy tych niuków, nie? No to trochę tak wygląda jednak, no. I za każdym razem będą jeszcze podkreślać, jacy oni są miłosierni. Że nie wprowadzają w życie tych najgorszych zapowiadanych przez siebie wariantów działania. Tak, natomiast wiesz, dla mnie najbardziej szokujące było, o tym będziemy mówić, no to jest to wniesienie tej bomby na teren rafinerii. Bo zobacz, ile rzeczy musiało zostać spełnionych. Według Rosjan facet musiał, znaczy tak, przyjechał z Ukrainy. Prawdopodobnie, no był no, jakimś tam szpiegiem, tudzież no jakąś osobą związaną z ukraińskim wywiadem. Zatrudnił się w tej rafinerii. Potem wniósł ładunki wybuchowe do tej rafinerii. Potem zdetonował te ładunki wybuchowe w tej rafinerii. Potem uciekł z tej rafinerii. Podobno go złapali. Pytanie jest to, czy to on na pewno. Natomiast no, podobno go złapali, jak uciekał do Kazachstanu. Tam powiedzmy około 100 km od rafinerii, nie? Natomiast z punktu widzenia sabotażu, no odniósł pełny sukces. No i trudno sobie tutaj wyobrazić, bo Rosjanie podają, że żadnych strat nie było. Ani osobowych. No więc co on? No to wiesz, no to pytanie, facet podłożył jakieś ładunki, zdetonował i żadnych strat nie było. To co on wysadził? No i tak się, wiesz, wszyscy zaczęli w Rosji zastanawiać, tak? No słuchajcie, no. Wydaje się, że bardzo poważne akurat. Wiesz co, ja kiedyś oglądałem film o tragedii. Były po tej detonacji, że tak powiem, straty. No i od sierpnia, bo tak naprawdę, co dzisiaj mamy? 30. No właśnie, no to od 1 sierpnia rafineria cała idzie do remontu.
Więc oni tam Słuchaj, ukryją, wiesz, nie? ja powiem w ten Czy ona sposób. będzie miesiąc, czy półtora, zobaczymy. No natomiast no wszystko wskazuje, że to lato dla Rosji, jeżeli chodzi o sprzedaż ropy, nie będzie dobre. No bo oni wszystko remontują teraz. Naprawdę wszystko, wszystko. To teraz ja dorzucę historię, jaką oglądałem ze Stanów Zjednoczonych, o tragedii, jaka się wydarzyła w jednej z ich rafinerii kiedyś, kiedy kolumna rektyfikacyjna, to jest taki rodzaj jak gdyby komina pewnego, No wiem. i to się w odpowiedni co to jest. sposób napełnia ropą, tam muszą być wyłączniki krańcowe i wystarczyłoby, żeby umieścił niewielki ładunek przy wyłączniku krańcowym, który w tym momencie zatrzyma wypełnianie kolumny surową ropą, a jakby jeszcze na więcej niż jednej kolumnie to już w ogóle, to jakby to grzmotnęło, to by z tej rafinerii nie zostało nic. To ja bym tutaj odsyłał, żeby pooglądali programy o największych katastrofach na Nie, kanałach typu wiesz. Historii i tak dalej. Mogą się mocno doedukować. jak No tutaj wiesz, pomóc no jeżeli Rosjanom. agent ukraiński no wpada ci do rafinerii i ma możliwość wysadzenia czegokolwiek, znaczy wiesz, do czego ma dostęp, no to trudno sobie wyobrazić, że on wysadza teraz co, stołówkę, tak jakby Rosjanie albo jakiś Magazyn budynek narzędzi, administracyjny, albo- no wydaje się, że jednak no podłoży tą bombę w odpowiednim miejscu. Ale słuchajcie, no tutaj pan Wojtek, prawdopodobnie rosyjski fan, no pyta nas czemu co program mówimy, że Rosjanie są w dupie i że zaraz będą i że Ale my nie musimy nasze- udowadniać, to Rosjanie sami udowadniają, ale że są w dupie. słuchajcie, my tylko opisujemy i to wielokrotnie o tym mówiliśmy. Są momenty, kiedy Rosjanie robią coś mądrego i o tym mówimy. I się z tym nie kryjemy, bo to nie jest tylko tak, że oni robią same głupoty. Natomiast no prowadzą wojnę. No i wojna ma koszt. No i my mówimy o tych kosztach, tak? No trudno sobie wyobrazić tak, że Rosjanie prowadzą tą wojnę i ta wojna odbywa się bezkosztowo, tak? Czyli tak jakby, tak jak rosyjska propaganda mówi, tak? Czyli mamy wzrost gospodarki, wzrost PKB, inflację rzędu 2-3%, w ogóle jest cudownie w Rosji i tak dalej. I jeszcze możemy sobie pozwolić na prowadzenie wojny i na odpieranie sankcji. No i w ogóle, no tak to nie działa, tak? No słuchajcie, no są jakieś koszty i my o tych kosztach mówimy. My nigdy nie powiedzieliśmy, że... Znaczy, no część ludzi mnie się pytała, kiedy ta Rosja upadnie. Ja powiedziałem, że już zapomniałem kiedy, ale no powiedzmy tego 2 stycznia 2024 roku. Natomiast no nigdy nie wskazywaliśmy tak, że to będzie, że w którymś momencie zostanie coś przełamane i Rosja ogłosi, że tak powiem, ekonomiczny upadek. No bo tak to się nie odbywa, no to jest raczej takie schnące drzewo i o tym opowiadamy. Ja dorzucę jeszcze tytułem panu Wojtkowi, wyjaśnienie. mianując... Nie, ale wiesz go co, warto tym o Polakiem. tym mówić, tak? No bo, Tak, bo często ale jesteśmy jak- atakowani, nie? I uważam, że to jest nie w porządku, tak? Że jesteśmy Ale atakowani, wiesz... Ja chciałem się odnieść do faktów właśnie. Skoro rosyjski Rosstat i rząd ogłaszają, że ta inflacja jest taka niska, no spektakularnie spadła w ciągu jednego miesiąca z kilkunastu na 3, potem jeszcze na 2 z groszami. W marcu, tak, to Tak? pamiętam. Tak. Po czym teraz szefowa Banku Centralnego Rosji mówi, że celem jest zbicie, nie podniesienie, tylko zbicie inflacji. Zbicie. W tym roku do 6,5%. To my podajemy fakty wcześniej, czy to Rosstat kłamie? I tu, panie Wojtku, najprostszy dowód tego, kto tak naprawdę trzyma się faktów, a kto jest zdecydowanym, nieuzasadnionym fanem rosyjskiego miru. I tak to delikatnie tylko zostało. Pan Tomasz pisze, że prawdziwa inflacja w Rosji wynosi 60% i o tym będziemy mówili na miejscu Tak. pierwszym. Ile ona wynosi, jakie są... No, tu piszecie Powiedzmy 63. tak, zdaniem, Przejdziemy do tego. zdaniem pewnego szanowanego naukowca i instytucji, którą reprezentuje. Zobaczymy, tak, no bo tutaj nie ma, tak jak mówię, oficjalnych danych, a więc możemy się jedynie opierać na nieoficjalnych. Dokładnie. Tu piszecie też, że eksport jest taki jak w Polsce. No ja wielokrotnie o tym mówiłem. No i słuchajcie, no to jest dla mnie osobiście no mega komiczne, że eksport Rosji, tak olbrzymiego kraju z takimi surowcami, jest w tym momencie bardzo zbliżony do eksportu polskiego.
Dziękuję, że to podnosicie. No niestety to jest prawda, albo stety to jest prawda, tak. I to nie jest, szczerze, to nie jest zasługa Polski, czy polskiego rządu, czy polskiej opozycji, czy jak ktoś by tam chciał. No tylko właśnie pokazuje, w jakiej w tym momencie Rosja jest w dupie. A ja dorzucę jeszcze jedno. Sam byłem w szoku, ale te są dane zweryfikowane co najmniej dwukrotnie. W tym roku kalendarzowym styczeń był taki jeszcze nie do końca, ale obecnie miesiąc po miesiącu po raz pierwszy mamy całą serię dodatniego bilansu handlowego w relacjach z Niemcami. I to jest Nie dla tylko mnie z szok. Niemcami, tak, tak, tak. No o tym ja kiedyś zrobiłem materiał, ty nie chciałeś wierzyć, ja ci mówiłem, tak, nie, że no ta polska gospodarka, niezależnie jak oceniamy obecne władze czy poprzednie władze, no wygląda jak na kraj przyfrontowy, no powiedzmy bardzo dobrze. No wtedy powiem ci, że myślałem, że nie jest tak dobrze, jak ty mówisz, dopóki nie dorwałem się do niezależnie tego zgromadzonych danych. Sam troszeczkę posiedziałem, obrobiłem. No, byłem w szoku pozytywnym. Mhm. Tak, ja jakieś zrobię być może przed wyborami, a może po, zobaczymy jak to wyjdzie, na temat polskiej gospodarki, bo wydaje mi się, że warto. Natomiast słuchajcie, przejdźmy, bo tutaj wywołujecie następny temat. On jest Dokładnie, ciekawy. nasze kolejne punkty. Tak, a więc widzę, że ktoś czyta tutaj Czyta, ekonomię czyta. Rosji. Bardzo się Dobrze. cieszę. Słuchajcie, miejsce 8. Kolejne sankcje japońskie. My nie będziemy omawiać tych wszystkich sankcji, bo tutaj na ten moment jest około 150 towarów wpisanych na te sankcje. I dla mnie jest to pewien przełom, albo inaczej, jest to kolejny przełom, który obserwujemy. Czyli obserwujemy, słuchajcie, coś takiego, że Japonia coraz bardziej jest radykalna, jeżeli chodzi o sankcje, i można powiedzieć, że już w tym momencie albo zrównała się z tymi sankcjami amerykańskimi, europejskimi, albo nawet je przebiła, ponieważ no w tych sankcjach, oprócz tego, co najbardziej Rosjan boli, czyli używane samochody i opony do ciężarówek, no pojawiły się na przykład sankcje na papier, na plastik, na jakieś chipy i tak dalej, i tak dalej. My tutaj piszemy o tych sankcjach dotyczących sprowadzonych samochodów. Dlaczego? No dlatego, że Rosjanie przez ostatni 2022 rok, jeżeli chodzi o używki, no to sprowadzali głównie japońskie samochody, nie? No i to było około 130 tysięcy sztuk. Nie jest jakaś wielka ilość, natomiast no to była znacząca, no i to powodowało właśnie, że pomimo tego, że mamy, bo pamiętajmy, tak, w Japonii mamy tą kierownicę po drugiej stronie. Ale jeżeli patrzymy właśnie na ten wschód Rosji, no to tam wydaje się, że prawie wszystkie samochody w ten sposób są używane, czy w ten sposób jeżdżą. A ja No i jeszcze- nagle to się skończyło. No bo możemy powiedzieć, ok, oni mogą jeszcze sprowadzać chyba te mniejsze, tak? Bo oni wprowadzili takie ograniczenie, tylko że tak naprawdę to poniżej 2-litrowych samochodów, to tam na tym dalekim wschodzie to ja nie kojarzę, żeby cokolwiek sprowadzano mniejszego. No ale powiedzmy, w tym momencie nie wolno, znaczy można sprowadzić jedynie samochody, które mają poniżej 1,9 litra. No i nie są hybrydami, czyli żadne nowe, no bo prawie wszystkie nowe japońskie są hybrydy. No i następna rzecz, chyba jeszcze bardziej dotkliwa, i ona się jakoś mniej przebiła u nas w prasie, w rosyjskiej bardziej, czyli opony do ciężarówek. Dlaczego? Dlatego, że Japonia była tym głównym krajem oprócz Finlandii. Finlandia wprowadziła te właśnie zakazy i potem to wszystko przeskoczyło na Japonię i to Japonia była tym krajem, skąd Rosjanie sprowadzali opony. A ja dorzucę A jeszcze jedną teraz rzecz. teoretycznie nie będą mogli. Zobaczymy, Słuchaj. jak to będzie w praktyce. Takie kraje jak Gruzja i tym podobne, dawne republiki radzieckie, mają dosyć specyficzny sposób funkcjonowania tak zwanej giełdy samochodowej. Czyli jest jakiś gdzieś kawał terenu przy jakiejś drodze, stawiają te samochody, wkładają tylko i wyłącznie ewentualnie informacje o cenie i numer telefonu. Nikt tego jakoś zasadniczo nie pilnuje, tylko ktoś przyjeżdża, patrzy i dzwoni do właściciela, dogadują się, wtedy się spotykają dopiero. I takie place w tych krajach wypełnione były jeszcze rok temu całkiem szczelnie różnymi samochodami. W tej chwili przeciąg. Wszystko, co było, Rosja wciągnęła.
nieważne jakie stare, ale że było w ogóle dostępne, wyczyścili te wszystkie wielkie parkingi giełdowe tych krajów. Rozmawiałem o tym wczoraj ze znajomym Gruzinem. Okej. Ciekawe. Słuchajcie, Biorą przejdźmy barachło teraz- nawet. Tak, tak. Przejdźmy do miejsca 7, czyli czegoś, co chyba w ogóle u nas nie wybrzmiało w tej prasie światowej, a myślę, że jest dosyć dużym problemem, czyli braki, jeżeli chodzi o ryż, tak? No, jeżeli ktoś chce myśleć właśnie o jakichś różnych takich zarabianiu, no to myślę, że ten ryż może być ciekawym wątkiem. Dlaczego? Indie zakazały eksportu ryżu, no i w tym momencie Rosja również zakazała tego eksportu. Wydaje się, że większość krajów azjatyckich, zobaczymy co zrobi Tajlandia, bo jeszcze nie ma informacji. Natomiast no, większość krajów zaczyna zakazywać znowuż, tak jak było w zeszłym roku, eksportu ryżu i płatków ryżowych. Rosja zakazała do 31 grudnia. I co gorsze, no mamy informacje z Rosji, że mamy problemy, jeżeli chodzi o produkcję tego ryżu w tym roku, bo wydaje się, że ta produkcja będzie niższa niż w zeszłym roku. I Krajowa Unia Ryżu stwierdziła, że nie spowoduje to widocznego wzrostu cen ryżu. Czyli będziemy mieli taką sytuację, że Indie zakazały, Rosja zakazuje i ceny ryżu, one tam mniej więcej to jest tam 100 rubli za kilogram, nie? One nie wzrosną. No, Ale- zaklinanie rzeczywistości chyba. Sprzedawcy detaliczni, tak których gdzieś tam rosyjskie media zaczęły pytać, no wskazują, że wiesz, no bo wiesz, to jest kwestia tej dewaluacji, nie? To jest raz, no drugi raz, no jeżeli będą niższe, no trudno sobie wyobrazić, że mamy niższe zbiory, no i ceny zostaną utrzymane. A więc wszystko wskazuje, że te ceny wzrosną i to już w lecie, i tak się mówi, tak 20, 30, no ja tutaj podałem 10-30, tak, bo oni tak podają. Natomiast no jak tam mniej więcej czytałem, no to jest mniej więcej 20-30%. No i to znowu się też wkomponowuje w bieżącą inflację, tak, no trudno sobie wyobrazić, skoro mamy problemy na rynku ryżu, mamy inflację, która rośnie, no że będziemy teraz utrzymywać, no ale dlaczego mielibyśmy utrzymywać, tak, no że to jest bez sensu, nie? No nikt nie będzie chciał utrzymywać tych cen ryżu, skoro jest inflacja, skoro są mniejsze zbiory, skoro jest zakaz eksportu. To pytanie jest, co jest za tym, żeby te ceny były w takiej cenie? No nic, tak? A więc wydaje się, że te ceny poszybują właśnie o 20-30%. A ja dorzucę dodatkową rzecz, bo ryż jest jednym z dwóch podstawowych ziaren zbóż, które służą za podstawę diety dla wszystkich, mąki i tak dalej. Potem jest kukurydza, ale w Rosji jeszcze jest jedna rzecz, no uwielbienie dla jedzenia kaszy, tak? I ostatnio to się okazało, że gryka jako taka 10%. do góry, co oznacza paradoksalnie, Chiny skupują cały czas, starają się oscylować wokół 50% światowego dostępnego wolumenu zbóż, które można skupić. I Indie ograniczają sprzedaż ryżu. Zobaczymy, co zrobi Tajlandia. Rosja ogranicza sprzedaż ryżu. Jednocześnie rosną ceny gryki. W tym momencie to by wskazywało, że rzeczywiście szykują się duże spekulacyjne ruchy na giełdach zbożowych na świecie. Szczególnie na ryżu, tak. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo w tym momencie wiesz, no Indie są oczywiście największym producentem tego ryżu, Tajlandia oczywiście tam Nawet Europa goni. produkuje już spore ilości, ale Tak, no ale wiesz, są różne typy, tak, no teraz już Tak. wchodzimy, wiesz, ryż ryżowy nierówny, nie? No już teraz wchodzimy w bardzo takie duże detale, no, czy mamy basmati, czy jaśminowy, czy jakiś inny, czy kleisty, no są tych gatunków jest po prostu mnóstwo. No niemniej, no wygląda na to, że większym problemem jest niedobór ryżu na świecie niż niedobór pszenicy. Co ONZ chce wmówić, tak? Czyli zerwanie tej umowy zbożowej jest mniejszym problemem, i takie są fakty, słuchajcie, niż problemy obecnie ryżowe.
Bo może A się to- okazać, że w wielu regionach braknie tego ryżu i faktycznie ci ludzie w jakiś tam sposób będą mieli niedobór lub będą musieli przepłacać za ten ryż. Tylko, że A w przypadku paradoksalnie, pszenicy paradoksalnie wydaje się, że no jest to opanowane. ale kto przede wszystkim używa pszenicy? Europa. My jesteśmy na tym tradycyjnie Europa, Chiny, ustawieni, Chiny. więc Europa, Chiny, Afryka. niedobory ryżu Przy trafią czym, no głównie tak poza można liczyć, Europę. wiesz, Europa, Chiny, Afryka, na zasadzie najbardziej Europa, potem Chiny, potem Afryka. Nie? A więc niedobór ryżu najbardziej dotknie nie Europę, tylko inne kraje. Amerykę Południową paradoksalnie również, bo tam to jest też bardzo popularne. Tak, tak, no ale wiesz, no wbrew pozorom dotknie Azję, dotknie Afrykę, o tym się jak gdyby nie mówi. No to jak gdyby też pokazuje tak na ile, że tak powiem, ta i polityka, i ten rynek informacyjny tak, no jest, nie wiem, płytki, czy no nie wiem jak to określić. No ale można przyjąć, że strzał ceny na ryżu od 10 do 30% może. Tak, 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 Być tak, jak najbardziej. spokojnie, tak, spokojnie, wiesz, o ile ja na przykład nie wierzyłem, że będą jakieś wzrosty na tej, no bo wiesz, na pszenicy mieliśmy ten taki trend spadkowy, o tyle na ryżu ja jestem w stanie uwierzyć, że nawet mogą być wzrosty spekulacyjne w stylu 50%. Dlatego, że są no, faktycznie no, poważne problemy, tak? No bo no zobaczymy, wiesz, te inne kraje, no ale jeżeli się to złoży, to 50% no jest w zasięgu. A ja w tej chwili I pozdrowię... od razu mówię, jeżeli ktoś chce spekulować na ryżu, ja nie. Ja tutaj nie mówię, że ten rys na pewno wzrośnie o 50%, żeby było jasność. Natomiast no tu są dosyć duże różnice spekulacyjne mogą się pojawić i zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Może tak. A więc jeżeli chcecie wydać jakieś swoje prywatne oszczędności na zakup tego ryżu nieuskanego, to delikatnie uważajcie. Natomiast no na pewno Jest tu potencjał. będą ruchy. Jest potencjał, tak? A mój kumpel, zresztą pozdrawiam Tomka, Tomka Gonerusa, od dłuższego czasu zasadzał się na kawę, bo twierdził, że kawa w tej chwili będzie bardzo ciekawie się rozwijała. Nie patrzyłem, jaki jest kurs. Ogólnie wiesz, no kawa to jest taki wymierający produkt trochę, bo tej kawy cały czas jest coraz mniej, nie? To trochę jak taki bitcoin, ale na rynku surowcowym, nie? Ale to chyba na osobną dyskusję. Słuchajcie, wróćmy do naszego zestawienia, bo zupełnie już chyba spłynęliśmy. Szósteczka teraz. A jest po prostu super miejsce. Czyli Chiny wypierają Rosję z Azji Centralnej. No i to ktoś znowu- może powiedzieć fake. No to sprawdźmy, słuchajcie. Od początku roku udział Chin w operacjach w handlu zagranicznym i tutaj mamy Republiki Kazachstanu, zaraz przejdziemy do całej Azji Centralnej, osiągnął 19,2, czyli w przeciągu 6 miesięcy, podczas gdy Rosji stanowił 18,8. Czyli w tym momencie, słuchajcie, no i też no pamiętajmy, co tam Rosja wysyła do tego Kazachstanu, a co Kazachstan wysyła w drugą stronę. No i wygląda na to, że no Chiny już dla Kazachstanu są na pierwszym miejscu, bo mamy następne informacje. Także od stycznia do maja wielkość handlu z Chinami wzrosła o 21% w ujęciu pieniężnym. W tym samym okresie obroty handlowe wyniosły tam około 9 miliardów. I dalej, słuchajcie, mamy takie informacje, które ja umieściłem na ekonomii Rosji. I one myślę, że są szokujące. Przynajmniej dla części. Nie wiem, dla mnie może nie, być może dla ciebie też nie, ale być może dla naszych słuchaczy i widzów są. Bo jeżeli spojrzymy na całe obroty handlowe Chin z krajami Azji Środkowej, tej centralnej, to słuchaj, to wzrosło w przeciągu roku, czyli ten 2022. A pamiętajmy, że tam Chiny żadnej tam ropy czy jakichś innych tam, one tam nic nie wysyłały, tylko te swoje produkty. Głównie. I tutaj mamy wzrost z 41 miliardów dolarów do 70. No to Ktoś może dobre... powiedzieć, okej, ale Rosja też zwiększyła. Też zwiększyła, ale zwiększyła z 36 do 42, czyli o 6 miliardów.
Znaczy Czyli o zwiększyli 1/7, a 30. nie o 3/4. No to wiesz, no. I jeszcze dlaczego zwiększyła? Bo trzeba to też powiedzieć. Dlatego zwiększyła, bo się pojawiły sankcje. Jakby się nie pojawiły sankcje, to byłby spadek. Dlaczego? Dlatego, że przez te kraje Azji Centralnej idzie cały import równoległy przez Kazachstan, Armenię, Kirgistan i te inne kraje. To tam te produkty europejskie, produkty azjatyckie, produkty japońskie, amerykańskie i tak dalej przechodzą. To w 2023 zaczęło być powoli zmniejszane, no ale nadal to istnieje. Tak jak patrzymy, gdzie są główne szlaki, to one nie są w Turcji, tylko właśnie w Azji Centralnej. W Kazachstanie, w Armenii, tak? W Uzbekistanie i tak w tych pozostałych krajach, nie? A więc słuchajcie, no wygląda na to, że w tym momencie Chińczycy zwiększają. Ja przypomnę na przykład, żeby też taki dać obraz. Nadal to nie jest jeszcze coś tak wielkiego dla Chin. No bo na przykład wymiana pomiędzy Chinami a Wietnamem to jest około tam 200 kilka miliardów, 250. Pomiędzy Chinami a Rosją to jest niecałe 200. Przekroczy w tym roku 200. No ale tu mamy, będziemy za moment mieli ponad 100 miliardów, bo takie są dane, no z takimi krajami, no, które mają po kilka milionów obywateli, tak? A nie Rosją, która ma 140 milionów, nie? Największym graczem oczywiście jest Kazachstan, no ale z tym Kazachstanem, no to tak jak wam powiedziałem, nie? No to mamy 10 miliardów, nie? No ale jak policzyć te wszystkie kraje, no to nagle się uzbiera właśnie ponad 100 miliardów. No i to już no ma znaczenie i nie ma znaczenia dla Chin tak dużego jak dla tych krajów. Czyli te kraje są zależne i współpracują bardzo ściśle w tym momencie z Chinami i to będzie w następnych latach następować. Postępować. Znaczy wzmacnia się ta tendencja. Tak. No wiesz, no z 42 do 70 do ponad 100, za moment będziemy, podejrzewam, mieli 200. No to są szokujące jednak liczby. Ale to sobie Chiny całkiem sympatycznie ułożą w tej części świata całkiem duże wolumeny obrotowe na poszczególnych kierunkach. Do tego wzmacniają to przez swoją szanghajską organizację współpracy. Zadbają jeszcze o to. I cała ta Euroazjatycka Unia Gospodarcza, którą Rosja zrobiła z częścią tych byłych republik, kompletnie nie będzie porównywalna co do siły, wielkości obrotów w żadnym wypadku. Tak, i wiesz, no i największym problemem, albo największą słabością lub największym błędem Rosji było to, że ja o tym mówiłem i to jak gdyby przeszło w ogóle w naszych mediach bez echa, w tych nawet rosyjskich częściowo, że Rosjanie się zgodzili na te rozliczenie w juanach. Bo teraz cała Azja Centralna, no w czym się rozlicza? No w juanach. Nadal ten juan, jak popatrzymy na tą globalną gospodarkę, no to jest nawet nie kilka procent, ale za moment on faktycznie urośnie właśnie dzięki takiej wymianie, dzięki temu, że Azja Centralna się będzie rozliczać w juanach, że Rosja jest zmuszona rozliczać się w juanach, że Afryka, o czym będziemy Właśnie dzisiaj to mówili, chciałem też. rozliczać się będzie w juanach i nagle faktycznie nastąpi dedolaryzacja, ale nie dedolaryzacja, że się jakiś tam rubel czy jakieś inne BRICS-owe, że tak powiem, G pojawi, tylko że będzie cyfrowy i realny yuan. I to jest jak gdyby clue. I jedyny, który na tym wygra, to będzie Pekin. No na razie oni są mocno wygrani, jeżeli chodzi o Azję Centralną, bo i zarówno gospodarczo sobie świetnie radzą, pomimo, że ogólnie Chiny mają teraz problemy, tak? No ale jak patrzymy właśnie na tam współpracę, no to wygląda to po prostu świetnie. I politycznie moim zdaniem. Dyplomatycznie tak? i Bo patrzymy, handlowo że rozgrywają bardzo dobrą partię. bardzo, bardzo, bardzo. Tak. No No ale idźmy nie do zachwycajmy się, bo zaraz ktoś, że my jesteśmy prochińscy. Nie jesteśmy. Natomiast no patrząc. Ale gdzie co trzeba robi, zazdrościć, to o tym mówimy. No. Tak, co robi Rosja, tak, no to wygląda na to, że oni już w tym momencie, no ja mogę to
to otwarcie powiedzieć, no Azję Centralną stracili, tak, to już nie będzie takie comeback do Rosji, że nagle tam Rosja gdzieś tam jakieś, nawet jeżeli by sobie wyobraziła, jakieś tam wojska wyśle, no to te kraje nie wrócą. No nie ma takiego powodu. No Rosjanie, nie wiem co Rosjanie musieliby zrobić, tak? Albo inaczej, no jeżeli by nastąpiła jakaś katastrofa w Chinach, naprawdę taka wielka, wielka, no może wtedy tak, albo jakaś wojna, tak. A nie w innym przypadku. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do następnego punktu, bo on też jest ciekawy. Miejsce 5. Rentowność przemysłu w Rosji. I to jest bardzo ciekawy punkt, bardzo ekonomiczny, który warto omówić szerzej. Dlaczego? Dlatego, że mamy informacje na temat takiego badania CMASF, który obliczył rentowność w 24 branżach przez ostatnie tak naprawdę 3 miesiące tego roku i 3 miesiące zeszłego roku. No przy czym już w tym badaniu gdyby pokazał, że są pewne różnice pomiędzy tym rokiem a zeszłym rokiem. I to jest też bardzo istotne, bo o czym się zapomina, bo o ile w zeszłym roku pewne rzeczy wydawały się, że będą przebiegać inaczej, no to w tym roku okazuje się, że znowuż mamy pewną zmianę. A o co chodzi? Mamy informacje na temat tak zwanej średniej rentowności branży przemysłowej. I ona w przypadku Rosji wygląda bardzo dobrze. Bo mamy tą rentowność, no dobra, można się kłócić, że no może nie super, bardzo dobrze, ale 18% no to nie jest źle. Dlatego, No, że oni dzięki sobie czemu? założyli... No właśnie, to sobie powiem, bo jest kilka jak gdyby tych aspektów. Oni sobie założyli, że ten taki próg, powiedzmy tej takiej minimalnej rentowności, czy tego bezpieczeństwa to jest 10%. To co jest poniżej 10% to, no to jest takie chwiejne, niepewne. To co jest powyżej, no to jest na plusie. No i teraz przejdźmy do tego co jest na takim dużym minusie. Bo sobie o tym warto powiedzieć, bo to będzie też pokazywać następne punkty. Dlaczego tak jest, a nie inaczej. Czyli na takim mocno czerwonym kolorem, no to jest produkcja pojazdów, szczególnie aut osobowych i ciężarowych. Ale to nie tylko auta, bo również kolej, transport lotniczy, statki wojskowe, tak, pojazdy bojowe. Gdzie rentowność? Przy tych pojazdach, no to możemy dyskutować, jak oni tam wliczają, no ale powiedzmy kolej, transport lotniczy, samochody ciężarowe, te osobowe, no tu mamy największe spadki, no i te spadki, no to jest około 11% na minusie, tak? No i to jest spadek rok do roku aż o 17 punktów procentowych. No oni tam porównują się sprzed COVID-a, żeby nie wchodzić właśnie te covidowe jakieś tam rzeczy. Dodatkowo, to o czym mówiliśmy już wielokrotnie, no to cały czas ta obróbka drewna, no to jest dramat, tak? No bo tu mamy spadek o 10% prawie. Nie? Cały czas Rosjanie nie potrafią tej gałęzi jak gdyby pobudzić czy poprawić. A jednocześnie przekierowanie drewna z Europy na Azję powoduje, że robią to wysyłki o wiele wolniej, bo jest wąskie gardło transportowe. Tak, tak. Więc Następnie oni wskazują tam niska rentowność, jeżeli chodzi o produkcję komputerów, wyrobów elektronicznych, optycznych oraz produkcję maszyn. Tu pewna uwaga, bo tu rentowność jest niska, ale będziemy mieli w miarę wysokie wzrosty w produkcji, pomimo niskiej rentowności. No i ktoś może powiedzieć, jak to jest możliwe? No tak, to jest możliwe, że wojsko zamawia dużo takich dokładnie. rzeczy. My teraz mamy do czynienia trochę z systemem nakazowym znowu w Rosji Tak, w ramach tak, gospodarki wojennej. Tak. Niekoniecznie musisz na tym dobrze zarabiać, czy w ogóle ciekawie, ale musisz to robić, bo nie masz innego wyjścia. Oni dobrze zarabiają, tak, ale do tego przejdźmy. W przemyśle budowlanym, w przemyśle budowy maszyn, oni mówią, że występują trudności z komponentami. Koszty obiektywnie wzrosły w tym na tle niskiej siły roboczej. Obiektywnie wzrosły, w tym na tle niskiej siły nabywczej konsumentów.
Ponadto, i właśnie o tym co mówisz, ponadto zamówienia rządowe są indeksowane do poziomu inflacji. No a jak mamy inflację 3%, no to oni indeksują do 3%. A realnie firmy muszą dołożyć 57 jeszcze do tego. Poprawienie rentowności uzyskali producenci energii elektrycznej, wydobycia węgla, no to takie pewna niespodzianka, no ale można tego było się. I równie wysoko znajduje się cała produkcja obronna. Poza może właśnie tymi pewnymi wyjątkami, natomiast ta produkcja, szczególnie taka obronna, czyli jak ktoś produkuje te wyroby metalurgiczne, czyli jakieś tam, wiesz, tam Blachy, uzbrojenie. stalowe, lepsze, tym Tak, podobne. tego typu, wszystko co ten, plus jakieś, nie wiem, tam różnego typu broń, no to wtedy oni są na plusie. Słuchajcie, ja muszę na moment was opuścić, za moment przyjdę. Ale to ja jeszcze w tej sytuacji parę rzeczy powiem ja. Więc krótko mówiąc, tam gdzie przemysł zaopatruje bezpośrednio gospodarkę wojenną i armię, są korzyści. Zwłaszcza dotyczy to branży tej maszynowej oraz branży metalurgicznej, bo w Rosji nie ma hutnictwa jako takiego wyszczególnionego, tylko nazywa się to metalurgiczna branża. Potem oni mają jeszcze swoich podwykonawców. I tutaj drzewko zależności jest do przewidzenia znane i w jasny sposób pokazuje to, jak sprawa wygląda. Więc tu się te rzeczy pozytywne pojawiają. I rentowności, jeżeli przyjąć, że rentowność dwucyfrowa, czyli 10%, to jest pewna racjonalna i traktowana jako taka dobra stała na tym poziomie, to przekraczanie tego w niektórych branżach, tam gdzie niegdzie wynosiło 18%, oznacza, że jest ona bardzo dobra. Natomiast tam, gdzie państwo będzie miało szczególnie duże potrzeby i będzie potrzebowało tego dużo, tam będzie dbało o to, żeby te marże, które muszą być kosztem państwa, ewentualnie były jak najniższe. No ale przy efekcie skali i tak firmy wyjdą na swoje. Tak. Widzę, że Maciek doskonale to właśnie opowiedział. No słuchajcie, no wygląda to tak, że tak naprawdę w tym momencie, no ten przemysł, znaczy nie, no chyba cały przemysł, no ciągnie wojsko. Jeżeli na cokolwiek spojrzymy, no są oczywiście jakieś tam wzrosty, właśnie jak produkcja energii elektrycznej, czy jakieś inne, no ale to też jest związane z jakimś zapotrzebowaniem tych firm wojskowych i przemysłu obronnego. Tylko pamiętajcie. I teraz oczywiście wszyscy ekonomiści rosyjscy, znaczy może nie wszyscy, ale duża część, zastanawia się, co się stanie, i o tym pisałem właśnie w tych perspektywach rosyjskiego przemysłu obronnego. Polecam przeczytać ten artykuł, bo myślę, że on będzie ważny, i patrząc, co Marek Meissner ostatnio publikuje, i dzisiaj znowuż opublikował, moim zdaniem, no i to samo, co Maciek Korowaj. Wszyscy publikują to, o czym właśnie pisałem, tak? Czyli no mamy problemy. Znaczy inaczej, Rosja ma problemy, jeżeli chodzi o przemysł obronny. To nie jest tak, że można sobie wymyśleć, że będziemy teraz masowo coś produkować. To nie jest takie proste. I jeżeli spojrzymy nawet na te wzrosty, czyli spójrzmy, tak? Przemysł gotowych wyrobów metalowych 30%. Innych pojazdów, w tym wojskowych, właśnie 22%. Optoelektronika 30%. Jakie są potrzeby? I tyle, ile w styczniu, w lutym Rosjanie albo na koniec roku mówili, oni potrzebują wzrostu, żeby zapewnić ciągłość produkcji i prowadzenie wojny 400%. Czyli jeżeli tutaj mamy w stylu, wiesz, 30, 20, tam 22 i tak dalej, to ma się nijak w porządku, do potrzeb, to są dobre, znaczy no nie, no to są dobre wzrosty, ale to nie ma nic wspólnego z prowadzeniem wojny, nie? Ale Być ostatnie może... zdanie w tym punkcie twoje jest mega ważne, że wielkość produkcji przemysłowej w Rosji w pierwszej połowie roku wzrosła o 2,6%. Tak, cała, no bo teraz Całość. tak naprawdę całość produkcji przemysłowej, czyli jeżeli by odjąć ten przemysł
wojenny, to by się okazało, że tam mamy spadki 15-20%, słuchajcie. A teraz jeszcze ja dorzucę do tego kamyczek. No, Skoro ogłoszono gospodarkę wojenną, wprowadzono gospodarkę wojenną i zamiast jednej zmiany pracują na 3 zmiany, to sobie wyobraźmy, co by było, gdyby dalej pracowali na jedną zmianę i jaki byłby wtedy realny spadek produkcji przemysłowej w Rosji. Wiesz, to tak się też nie przekłada, bo też mówiliśmy o jest- tym, że oni tak, wiesz, to na nie te jest 3 1 do zmiany 1. i się To nie jest 1 do 1, znaczy, ale nie to, że się opierdalają, no ale no wiesz, no to nie jest tak, że nagle 3 razy więcej będą produkować. No tak jak to tylko Rosjanie mogą sobie tak wymyślić jeszcze tam powiedzmy w tej warstwie rządowej, tak? No dobra, zrobimy 3 zmiany. Tak jak zresztą mówiłem, ze 100 firm, które wspomagają wojsko, czy tam produkują dla wojska i są wojskowe, zrobiło się 500, a teraz się mówi w tym roku 600-700, czyli mamy 7-krotnie zwiększenie, czyli co, 7-krotnie produkcja wojskowa się zwiększyła? No nie! No widzicie, Oczywiście. tak, ona się zwiększyła tam powiedzmy 15-20%, a jeszcze co gorsze, te firmy, które produkowały na rynek cywilny, one przestały produkować, a więc produkują teraz dla wojska, bo im się nie opłaca na ten rynek cywilny. No i teraz pytanie, jak myślicie, kto wejdzie na ten rynek cywilny? Jakie firmy? Z jakiego kraju? Bo to można mówić już o kraju. no, konkretnie skośnookie wejdą firmy, bądźmy No szczerzy. tak, no, produkty gotowe już, no bo po co się tam, wiesz, bawić w jakąś tam produkcję i coś tam, nie? No wejdą już gotowe, tak, i Rosjanie jak gdyby teoretycznie, zwykli Rosjanie, jak tutaj wiele osób mówi, no nie odczują, tak, no bo będą kupować produkty chińskie. No ale A do tego jeszcze na w tym takiej będą zasadzie, jeszcze- wiesz, że oni, wiesz, nie odczują, że staną się prowincją chińską. No może nie odczują, tak, no i za 5 lat się obudzą, no i stwierdzą, że tak naprawdę bez Chin to nic są, nie są w stanie nic zrobić, tak, i żadnej decyzji nie mogą podjąć, tak, bo Chiny wszystko blokują, tak, i A przy będzie tej taki okazji- wielki surprise. Przy tej okazji trzeba pamiętać, że jeszcze jako częściowe uzupełnienie braków powstałych przez przejście tych firm w produkcję wojskową, z cywilnej będzie pojawienie się dużej ilości podróbek. A o tym mówiliśmy i o tym, Tak. zobacz, jest tak szeroko wpisane, zobacz, a kiedy o tym mówiliśmy? Październik, listopad zeszłego roku. Tak. Mówiliśmy, import równoległy to jest zło. Pojawią się produkty kradzione, podrabiane. No i co słyszymy? No dokładnie to. Jak nas ktoś pyta, bo tutaj też takie pytanie było, jakiś Bolozi. Jak to Bolozi? jest możliwe, że skoro mówimy o tym, że tak ciężko jest tej rosyjskiej gospodarce, to ciągle ona ma się tak dobrze? No to właśnie widać, jak No tak, dobrze no. się ma. No nie wiem, czy byś chciał, wiesz. Znaczy nie no, może dla konsumentów to tam, czy tam podróbki, czy prawdziwe, no ale jakoś nie chciałbym podrabianych Ale jeans. nawet dzisiaj Coca-Colę, wyskoczył- to zresztą mówiliśmy, tak? Coca-Colę podrabiają, tak? Na Czy potęgę. napoje sodowane. I to już jest ponad 20% rynku. Czyli Ja się kupujecie tylko z- sobie tak puszkę, otwieracie, a tam w środku co innego. I tak się zastanawiać, czy mi się wydaje, czy to jednak jest co innego, nie? Więc, Może to kupię bardzo jeszcze, ciekawe. albo już nie, zobaczymy. Ale dzisiaj widziałem jakiś filmik pokazujący rzekomo świetne zaopatrzenie w te zachodnie również towary gdzieś w moskiewskim sklepie. No, tak naprawdę mi to tchnęło tą prawdziwą bierioszką z czasów Związku Radzieckiego, bo tam w odpowiednich sklepach dla, jak to się nazywa, dla partii, a raczej dla luminarzy partii, były te wszystkie produkty. Bo jakoś w zwykłych sklepach to się tego chyba nie spodziewałbym jednak. No tak, to prawda. Słuchajcie, To idźmy przejdźmy dalej. teraz, tak, Punkt miejsce 4. 4. No, tego można było się spodziewać, no już trochę zapowiedzieliśmy, czyli dostawy chińskich samochodów osobowych dorosłych. No i możecie, a tutaj dałem, no, przecinka nie dałem. Ile wzrosły? 544%. Ała. No i Czyli okazuje się, totalny że no tak, że to jest około 70% rynku. Wszystko wskazuje, że w przyszłym roku to będzie powyżej 90, no prawie pod 100%. No i tu oczywiście wiąże się z tym, no to co Japończycy zrobili, tak? A więc w sierpniu oni, jeżeli wyjdą,
na wszystko wskazuje, że wyjdą, no to Chiny będą jedynym tym krajem, który tak naprawdę dostarcza jakieś auta motoryzacyjne do Rosji, zarówno te ciężarowe, jak i osobowe. No ja trochę się E, zetknąłem z chińskimi ciężarówkami i powiedzmy, że one nie są już takie złe jak mm, kiedyś. Nie są takie dobre, ale nie są takie złe, może tak nazwijmy. Tak. Natomiast nie nadają się cały czas, jakby ktoś myślał, do tego przemysłu obronnego albo do tego, żeby na ten moment wspomóc w większym stopniu te dostawy na Ukrainę. A więc to z tej strony dobrze nie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi głównie o osobówki, no to wygląda tak, że zarówno jeżeli chodzi o nowe pojazdy, jak i pojazdy używane, to one są coraz szerzej sprowadzane z Chin. No i następna rzecz, o której tutaj akurat nie ma, no to produkcja w Rosji. No produkcja w Rosji odbywa się na podstawie w tym momencie modeli chińskich, tak? Zestawów montażowych z Chin No bezpośrednio, tak, tak. obrędowanych jakoś. Tak, to często słuchajcie, wygląda tak, że Chińczycy na przykład w przypadku tego Moskwicza w Moskwie, oni wysyłają ten produkt, czyli to auto, rozkręcają go, to jest tak na około 10 części jest rozkręcony, no może kilkunastu, tam czytałem 10-15, nie? Czyli bardzo mało. I oni to skręcają, czyli tak, koła to są 4, coś tam jeszcze jest tam przykręcane. I gdyby rozumiecie, tak, czyli jest gotowy produkt, który jest rozkręcany w Chinach, a potem jest skręcany w Rosji. No dlaczego? No dlatego, żeby udowodnić, że ten produkt jest produkowany właśnie w zakładzie produkcyjnym Moskwicza. A No jednocześnie tam są jeszcze tam jakiś jakieś znaczek kwestie jest tam celne. doklejany, tak, tak. No i ceny są oczywiście wyższe w Moskwie i w Rosji niż w przypadku tych chińskich aut na ten moment. Oczywiście to pewnie się będzie wyrównywać, no bo w tym momencie, słuchaj, no Rosja weszła, jeżeli chodzi o ten rynek motoryzacyjny, w tym roku wejdzie na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o ten eksport chińskich aut. I to jest ciekawe. No, ciekawy jest też kraj, który jest na drugim miejscu, czyli Meksyk. Meksyk. Czemu? Naprawdę ciekawe. Pamiętam kiedyś taki film o tym, jak w Meksyku była ta żądza posiadania samochodów wśród zwykłych tamtejszych robotników wiejskich, tak? Bo to nawet nie farmerzy, tylko robotnicy i taki garbus to było spełnienie marzeń. I jeżeli teraz trafiają tam tanie chińskie samochody, bo jest takie zapotrzebowanie i one są czymś o wiele bardziej ekonomicznym, jeżeli chodzi na przykład o spożycie paliwa, niż amerykańskie krążowniki szos, to może to być całkiem ciekawa alternatywa tam w Meksyku. To prawda. E... Tak, to piszecie, że te samochody w kilkunastu częściach to jak Kinder niespodzianka dla Rosjan. No, To się trochę nazywa, jest taki tak. montaż CKD, EKD, na ile się tych elementów rozkłada. I Ale większe... wiesz, no tu dużych umiejętności nie trzeba, żeby zmontować ten chiński samochód. Żaden mechanik nie jest potrzebny, tylko skręcacz i składacz. Nie. Ty, ja pamiętam kiedyś taki oglądałem film, jak spasowywali końcowo na przykład drzwi i tym podobne rzeczy przy produkcji trabantów w DDR-ówku. Klocek drewniany, młotek, jakiś tam, prawda, majzelek malutki, tyk, pyk, pyk. Nie, no słuchajcie, no brzmi to jak dla mnie, dla Rosji strasznie, no bo Rosja tam mówi, wiesz, o tej autarkii, o tym, że oni, chyba dzisiaj Putin mówił, że oni 30 tych okrętów produkują, zrobili jedną korwetę. Wprowadzą w tym roku, czy wprowadzili 30 okrętów. Nie, 30 wyprodukują, wprowadzą, zrobili jedną korwetę, którą tamten, i z tego co czytałem, to nie ma szans na więcej. No chyba, że liczyć jakieś takie kutry, wiesz, takie rybackie, Właśnie. coś tam, wiesz, w tym stylu, nie? To, jeżeli to dla marynarki, no to mówimy o jakichś maleństwach typu nielegalna kopia szwedzkiego STRB-90 zwana Raptor. Tak, ale wiesz, ale tak naprawdę, wiesz, nawet jak to zrobią, to w oparciu o już zmagazynowane komponenty, bo o tym też, nie wszyscy wiedzą, a w przyszłym roku oni nie mają, nie? I oni tam mówią, że tam będą jeszcze zwiększać, nie? Czyli z tych 30 jeszcze zwiększą. No, to jakaś utopia jak dla mnie. Nie ma takiej szans, szczególnie jeżeli chodzi o okręty, tak? To oni mogą pozazdrościć w tym momencie Chinom,
No bo Chiny faktycznie, jeżeli chodzi o okręty, zaczynają... Największe tempo wprowadzania nowych No, jednostek. powiem szczerze, można dyskutować pod względem jakości, ale nie ilości. No Chiny no tutaj bardzo mocno gonią Stany Zjednoczone. No jeżeli już nie przegoniły, tak, jeżeli chodzi Znaczy o tą ilościowo marynarkę. co do jednostek. Ilościowo, tak, przegonili, ilościowo, ale nie? potencjałem jeszcze absolutnie długo nie. No mówię, tu można jeszcze pewnie długo dyskutować, nie? A więc tu się jak najbardziej z tobą zgadzam, nie? Natomiast wiesz, no Rosjanie mogą jedynie o tym pomarzyć, tak? Nie? Ale mają jeszcze Bo, Rosjanie wiesz, jeden problem. Do wielu jednostek siłownie, czyli zestaw, silnik, Tak. przekładnie dostarczane były z Ukrainy. W tej chwili mają z tym problem, bo ich własne fabryki nie są w stanie dostarczyć więcej. Bo ja nie mówię, że nie robią. Robią też takie rzeczy, tylko nie mogą tego zrobić więcej. Więc już jest pewna dziura, której nie są w stanie uzupełnić, bo z zachodu tego nie pozyskają. Może tylko i wyłącznie od Chin. Zobaczymy. Słuchaj, tu jest takie pytanie, zanim przejdziemy do tej ropy. Wszyscy wyłączą ten kanał, bo ja zacznę o tej ropie mówić. To może tym Szojgu też wspomnimy, bo pojechał do tej Korei. W mojej ocenie coś przywiózł. No i pytanie do niewiele. ciebie. No, w mojej ocenie więcej niż wiele. Znaczy niewiele powiedziałem. Ja myślę, że wiele. Tylko pytanie jest co, bo z jednej strony wiele, ale z drugiej strony ci Koreańczycy trochę też tak niewiele mają do zaoferowania, więc też że tu jest problem, nie? Znaczy to, co z Markiem rozmawialiśmy i porównywaliśmy nasze informacje. Podobno oczekiwał nawet 1000 czołgów Pokong-san, czyli tych, które są ich licencyjną Oni rozwiniętą mają, kopią no. T-62. To drama. Tak. Tak? Amunicję przede wszystkim chciał i z tą amunicją załatwił, ale inną. Do moździerzy, a nie do podstawowej artylerii lufowej, czyli 122 i 152. O rakietach tu zabrakło mi informacji. I tu przypuszczam, że mogą mieć największe sukcesy, jeśli chodzi o pociski rakietowe, które mogą odpalać Iskandery. Tak myślę. Lub coś podwieszanego do samolotów. I tu bym upatrywał najwięcej tego, co mógł przywieźć, ale tego, co potrzebują najbardziej masowo, nawet prostej amunicji 122-152, raczej wygląda na to, że nie. Ale to koresponduje raczej z tymi kłopotami logistycznymi, żeby to stamtąd transportować. A te rzeczy No właśnie, bo trudniejsze, pytanie rakiety, jak to przywiozą? No, rakiety no nie wrzucą jest nawet takie na pokład proste. samolotów No transportowych. tak, bo to mało, Tak? tak. A masowy towar, jakim byłaby amunicja, nie bardzo. I czołgi. No to trzeba czołgi morsko też. jakoś wysyłać, nie? No Albo nie morsko. kolejowo. Za dużo by tego było. No a więc słuchajcie, z jednej strony myślę, że Korea dała to, co mogła dać i więcej po prostu już nie jest w stanie Raczej zaoferować, dała no. na co Pekin jej pozwolił. No ta okej. wizyta równoległa Chińczyków nie była bez powodu. No nie była, tak, natomiast wiesz, no myślę, że i zarówno Chińczycy, jak i Koreańczycy wspierają Rosję, jednak niemniej, no bez szaleństw, a może tak to nazwijmy, tak, czyli oba kraje, a szczególnie Chiny, no nie chcą tu jakichś szaleństw, no i tak naprawdę no chciałby, żeby ta wojna się jednak zakończyła, Bo przeszkadza w interesach. bo ona przeszkadza. Ja zrobiłem materiał o tym, w jaki sposób tą, jak to się mówi, niezabójczą bronią albo rzeczami o podwójnym zastosowaniu Chińczycy wspierają. Konkretne firmy, dałem przykłady. Politico to rozpracowało całkiem fajnie. Firmy rosyjskie jakie, firmy chińskie jakie i o tym zrobiłem, więc wsparcie chociażby w tym zakresie wysyłania dużych ilości hełmów, kamizelek, oporządzenia, tym podobnych jest faktem. Ktoś na to pozwolił i to ma miejsce. Słuchajcie, Trochę bo tutaj inaczej jest z bronią. wywołujecie temat ropy, a więc skoro mi pozwalacie, to jak najbardziej opowiemy sobie na ten temat. No bo tak, Rosjanie chwalą się, że ropa Brent w stosunku do Uralsa mamy teraz dyferencjał, czyli tą różnicę, czyli ropa Brent jest droższa w stosunku do Uralsa o $15. Tak powiedział minister energetyki Nikołaj Szulginow. No nie jest to do końca prawda, bo jest $17. No niemniej trzeba przyznać, że Rosjanie, o czym mówiliśmy i zarówno w ataku na pułap cenowy, jak i u ciebie,
razem mówiliśmy o tym, że Rosjanie przyjęli po raz pierwszy od roku chyba, no jakąś strategię, jak zarządzać ceną i jak zarządzać właśnie tą ropą Urals. No i wydaje się, że proponują faktycznie coraz mniejsze ceny i coraz mniejsze upusty dla firm hinduskich i chińskich, co już ma odzwierciedlenie w tym, że Hindusi przerzucają się na ropę irańską. No i teraz mamy taką sytuację, w której będzie bardzo trudno stwierdzić, bo będziemy mieli zarówno remonty rafinerii, jak i spadek wolumenu. No i teraz wszyscy mogą się zastanawiać, na ile to będzie spadek wolumenu, na ile będzie wpływ remontu rafinerii. Natomiast no, są tacy analitycy, którzy prognozują, że może w sierpniu nie, ale właśnie połowa sierpnia albo wrzesień, no te spadki mogą sięgnąć nawet 2 milionów baryłek, jeżeli chodzi o dzienny wolumen. No to jest bardzo dużo, no bo przypomnijmy, że Rosja produkuje ponad 10 milionów, tak? No czyli to by było 20% spadku. Tu do tej pory Rosja zobowiązała się, o tym trzeba pamiętać, teoretycznie do tego, żeby zmniejszyć tą produkcję o 1 milion, czyli o 10%. No jeżeli by się okazało, że oni zwiększą o więcej, to znaczy, że faktycznie jest problem. I ten pomysł, tak. No i też by mogło się okazać, że Iran ma więcej tej ropy niż deklarował, tak? No bo wiesz, bo to nie jest tak, że no bo coś musi wypełnić, tak? No Rosjanie sobie mogą tam powiedzmy zmniejszyć, jeżeli Iran dostarczy, to wyprze tą ropę, a jeżeli nie ma takich możliwości, no to nie wyprze, nie? Więc to nie będzie tak zupełnie, że nagle Hindusi się przerzucą z powrotem na ropę irańską, czy z jakichś innych kierunków. Natomiast no, mamy też taki niekorzystny dla Rosjan w tym momencie też okres. Czyli remonty nakładają się ze spadkiem wolumenu i z tą decyzją i strategią, żeby przełamać ten pułap cenowy. I tutaj też nie widzimy jakiejś bardzo agresywnej. No i to też jest takie trochę, można powiedzieć, zaskoczenie, bo nie widzimy jakiejś bardzo agresywnej polityki Stanów Zjednoczonych, żeby walczyć z tym pułapem cenowym albo z tym, że Rosjanie przełamują ten pułap cenowy. Ale wiesz co? W tej chwili Amerykanie zaczęli współpracować ponownie z Wenezuelą w zakresie wydobycia. Za chwilę pojawi się duży wolumen To jeszcze wenezuelskiej ropy. Tak, tak. I on się pojawi dosyć szybko. To, że na szelfie argentyńskim znaleziono ropę, to nie będzie taki. Nie. Szelf argentyński tam za kilka To lat. jeszcze to potrwa parę W lat. Wenezueli też będzie, no to nie jest szybko. No to nie zgadzam się. To nie będą Powiem szybkie ci, no, jakieś. na ile rozmawiałem z koleżanką, która siedzi i pracuje dla tego, jak się nazywa ta wenezuelska firma ropy. Na P. Dobrze. W każdym razie nieważne, ale pracuje i Amerykanie weszli tam już pół roku temu i to, co już były wykonane roboty, pozwala im na tyle skrócić, że w ciągu roku czasu powinny być stamtąd pierwsze efekty produkcyjne już. To jest dosyć krótki czas. Roku może tak. Roku. Więc to by było. No w każdym bądź razie, no zobaczymy, tak? Sytuacja ogólnie, jeżeli chodzi o lipiec i sierpień, nie będzie dobra dla budżetu rosyjskiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w szczegółach. Natomiast no, te wpływy z ropy nie będą w najlepszym wariancie, w najlepszym. Myślę, że nie będzie tego najlepszego, ale w najlepszym te wpływy utrzymają się na poziomie tych majowych wpływów. W najlepszym. A w najgorszym spadną. Wydaje mi się, że spadną, o ile, no zobaczymy, o ile właśnie spadnie wolumen. Czyli jak gdyby mamy taką, czyli cena razy wolumen, tak? Cena wzrośnie, wolumen spadnie, tak? No tak mniej więcej z grubsza będziemy mieli taki konstans. Przy czym w tym krótkim terminie może się okazać, że tam wolumen spadnie bardziej. No zobaczymy, jak to będą też rafinerie pokazywać, bo mamy następną też informację, którą akurat nie umieściłem
wieściach, czyli ten szary rynek i ten tłumik paliwowy. To chyba cały czas podgrzewa atmosferę w Rosji. Myślę, że najlepiej, co mogłoby się wydarzyć, to żeby rząd się wycofał z tego pomysłu. No ale ponieważ się nie wycofuje, no to mamy jakieś takie no dziwne akcje. No i mamy tą ostatnią akcję, która mówi o tym, że oni znaczy zaproponowali te limity eksportowe, no a teraz jeszcze oprócz tych limitów, no niektóre firmy, które eksportują paliwa, mogą się pojawić na tak zwanej czarnej liście. Czyli dodatkowe jakieś obostrzenia. No w mojej ocenie fatalny pomysł, no który znowuż powoduje, że tej produkcji, szczególnie produktów ropopochodnych, no będzie coraz mniej. No ale, no mówię, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce. No widzę, że już prawie 2000 osób nas Tak. słucha i ogląda. Bardzo z tego powodu się cieszę. A słuchajcie, przejdźmy sobie do następnego punktu. A właśnie, jeszcze może o tej ropie. Bo tak. Z jednej strony, no mamy no tutaj spadek tego dyferencjału. Z drugiej strony, no mamy te informacje o tych remontach. I wydaje się, naprawdę wydaje się, że część tych remontów jest spowodowana sabotażem ukraińskim. No bo no trudno sobie wyobrazić, że w Samarze zatrudnia się człowiek, ten człowiek wnosi ładunek wybuchowy, detonuje ten ładunek wybuchowy, po czym okazuje się, że nie było strat w ludziach, nie było strat w sprzęcie, w ogóle nie było, no nic nie było, tak żadnych strat, nie? On sobie jakąś tam stołówkę chyba wysadził, no ale jak stołówka, no to niby też strata, więc nie wiem co on tam wysadził, teoretycznie. I on sobie ucieka, po czym zostaje złapany około 100 km dalej. Oczywiście posiada wszystkie papiery, że jest Ukraińcem i tak dalej, i tak dalej. I po czym okazuje się, że tak naprawdę to dostaje się do prasy przypadkiem, bo jakiś tak naprawdę deputowany do Rady Federacji no puszcza te informacje, tak? No bo zostaje aresztowany przez FSB. FSB takich informacji nie publikuje. Natomiast przez przypadek takie informacje dostają się do prasy. No i w mojej ocenie no wygląda to tak, że to jest chyba kolejny przykład tego, że Ukraińcy jednak powodują skuteczny sabotaż tej rosyjskiej produkcji. Oczywiście nie można mówić o tym, że nagle Rosjanie, nie wiem, z 10 milionów produkcji ropy naftowej spadną do 5 milionów, bo Ukraińcy coś złego zrobili. Niemniej jakiś to wpływ ma. Tak? No trudno to jest określić ile. No można oczywiście patrzeć na ten Rosnieft, tak, to jest jedna z ważniejszych, jeżeli chodzi o rosyjskie rafinerie, szczególnie jeżeli chodzi o niektóre frakcje i myślę, że nawet nie chodziło o sabotaż produkcji paliw, czy też oleju takiego napędowego, tylko bardziej chodziło, bo tam się też produkuje pewne takie wybrane frakcje, które są potrzebne w innych rafineriach do produkcji. Więc myślę, że wydaje się, że o to chodziło, tak. Ale już mnie nie słuchasz, a więc ja sobie Słucham cię, tylko robię porządek, bo powiem ci, takiego ataku onuc jak w tej chwili, to dawno nie było i robimy właśnie porządki. Okej, to ja nie widzę, ale Zaroiło się i nie, no i już właśnie dawali szansę. Moderatora proszę. Widzę, Moderatorzy dawali szansę, przez jakąś chwilę odpowiadałem, ale to rzeczywiście poziom ścieku wyskakiwał w trzecim, czwartym, bo to już nie było z czym dyskutować. Widzę, że o Wołyniu, jejku, ja widzę, że to tak, cokolwiek się nie powie. To Jak ktoś jeszcze mówimy się o ropie, nie, mówimy o ropie, no to Wołyń. Ryszard tak, Ochocki Wołyń, bo to, i tym podobne. tak, Wołyń jak najbardziej, Wołyń z ropą ma dużo Tak. wspólnego, tak, nie no, oczywiście, tak, panowie, tak, no proszę was. Ale wiesz, tą ropę żeśmy omawiali jeszcze wcześniej w pewnej części, więc tutaj zamknąłeś już konkretnie to wszystko.
Będziemy patrzeć, co się A dzieje. to u ciebie czy u mnie? Poczekaj, bo nawet nie To akurat u sprawdziłem. mnie wyskakiwały. A, okej. Takiego ataku skoncentrowanego w krótkim czasie dawno nie było. Wszyscy polecieli, jest dobrze. Ban! Trzeba dawać bana, no niestety A ja nie ma witam tu kolejnych, wyboru którzy... wielkiego. Ale oczywiście, no... Jak kiedyś mówił Kobuszewski w kabaretowym dowcipie. Bo chamstwu i drobnomieszczaństwu, a tutaj jeszcze dołożymy onucowatości, należy się przedstawiać siłą i godnością osobistą Jasiu Wężykiem. Wężykiem, tak, tak, to bardzo. No, zresztą, szczerze powiedziawszy, jak popatrzeć na jakość tych kabaretów, no to powiem, że oni reprezentowali wysoką, później trochę było Nie, gorzej, no, ale to, oczywiście. O, to już była każdy jakość. co lubi, tak. Słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do miejsca następnego. Drugie. I o tym mówiłem wczoraj. Czyli żywność za ruble. O tym nie dyskutowaliśmy. I o tym, co ciekawe, nie było znowuż w polskiej prasie, w wolnych mediach i tak dalej. No wiadomo, że tam są jakieś rzeczy dotyczącej wojny polsko-polskiej. Natomiast no też się pojawiają co jakiś czas informacje na temat czy Ukrainy, czy Rosji. Natomiast no są jakieś błędne informacje, bo były błędne, w mojej ocenie, błędne informacje na temat zakończonego tego szczytu. No tam cały czas się mówiono, że ci Afrykańczycy tak będą się przez tą Białoruś do Polski i przez to, że jest ta złamana umowa, to ich będzie więcej i tak dalej. Ja wbrew pozorom tu nie widzę powiązania. Natomiast, co trzeba sobie powiedzieć, no to bardzo dużo było na temat tego zakończonego szczytu w rosyjskiej prasie. No, pomiędzy Afryką a Rosją. Wydaje się, że ten szczyt był kompletną klapą. Dlaczego? No dlatego, że z zaproszonych 50 krajów przybyło 15, nie 17, bo w polskiej prasie i tak. Znaczy miało przybyć 17, koniec końców podobno ktoś w ostatnim momencie zrezygnował, przybyło 15 krajów. A przypomnijmy, jeszcze 4 lata temu, w 2019 było 45, nie? Czyli prawie Tak. wszystkie kraje. No i ponad połowa krajów, dokładnie 8 na 15, nie miała tej najwyższej reprezentacji. Czyli zamiast prezydentów byli ministrowie, tak z grubsza. Nawet nie premierzy, tylko ministrowie. Tak z grubsza, no bo to wiesz, czasami to tam różnie mogło się to przedstawiać, tak. Natomiast mieliśmy dwa kraje, o czym mówiliśmy wczoraj, no, które poparły Rosję. No i mogę ci zadać to pytanie, bo zadawałem wczoraj, ty pewnie będziesz znał odpowiedź, ale zadawałem to wczoraj widzom. Jakie kraje mogły bezwarunkowo poprzeć tutaj Rosję i zapewniły, że rosyjskie zboże będzie kupowane? Burkina Faso? No właśnie tak strzelali, nie? Ale następny kraj? Gdzie jest wujek Prigo? Wujek Prigo, Republika Środkowoafrykańska, No oczywiście. Mali. Tak jest. Dwa te kraje powiedziały, że one z dużą chęcią to rosyjskie zboże jak najbardziej i powiedziały oczywiście, że są też zainteresowane tym zbożem z tych nowych rejonów, na przykład z Chersońskiego. Na czym Rosji bardzo zależało, że już są kupcy. A więc tak. No i okazało się również, o czym wczoraj też mówiliśmy, że wujek Prigo spotkał się na prywatnej audiencji z 3 krajami, właśnie w szczególności z tymi 2. No i tutaj prawdopodobnie jakieś ustalenia padły. Jakie? Nie wiemy, bo nikt nie publikował tych ustaleń. Ale wiesz co, jak na tym zdjęciu widziałem tego wysokiego przedstawiciela państwa afrykańskiego i Prigorzyna w tych swoich kapciach, dżinsach, białym polo, zwróciła moją uwagę Ale forma... wiesz co? Bo były 2 zdjęcia, tylko jedno się tak mocniej przebiło, bo w drugim on był w garniturze. To ja mówię o tym właśnie bardziej casual. Tak. Ale wiesz co zwróciło moją uwagę? Bo dla mnie to jest takie bardzo Znaczy tylko, że z mocne innym. No. w tle. To, co było w tle. A w tle było coś, co wyglądało jak jajo Fabergé na postumencie. I to jest taki Okej. mocny akcent w kierunku ambicji, jakie ma ten człowiek. Jeżeli to było u niego.
Wiesz co, no nie wiem jakie on ma ambicje. No w ogóle. Znaczy ja rozumiem, wiesz, te kraje, no bo no w tym momencie, jeżeli zabraknie tych bojowników Wagnera, no to być może oni stracą władzę, nie? Tak. No więc oni muszą zabiegać, tak, o to, żeby... No i z kim mają się? Z Putinem? No, z Putinem mogą się spotykać, no ale najbardziej mi zależy, żeby się spotkać z tym, kto rozdaje karty, a wydaje się, że tu cały czas... No jednak Prigorzyn rozdaje te karty i on decyduje, czy ci bojownicy się pojawią, czy się nie pojawią. A dla tych władz, no to jest być albo nie być. Być może, Jeżeli nie? teraz według ukraińskiej Straży Granicznej, czy jak ona się tam nazywa, ponad 5000 wagnerowców znajduje się na terenie Tak, Białorusi, ponad 5. Mhm. no to będziemy teraz Zwiększyli. tak, będziemy obserwować, czy będą się przemieszczać do Afryki i w jakie rejony. No to tutaj trzeba będzie mocno się temu przyglądać. Tak, natomiast ja wczoraj o tym mówiłem, że jest taki nowy pomysł. Pamiętasz kiedyś Europa miała kupować gaz za ruble, tak? Tak. Znaczy, Pamiętasz? Rosja tego chciała, żeby rozliczały się kraje Tak. w rublach za gaz. Tak. I tylko zrobiła to chyba Austria i Węgry. I Niemcy. Przez chwilę przynajmniej, ale potem zrezygnowali z tego. Tak, potem zrezygnowali, ale częściowo płacili. No i teraz słuchaj, jest nowy pomysł, żeby podobnie rozliczały się kraje afrykańskie. Mają powstać, i to jest w ogóle ciekawa ta nazwa, tak, bo mają powstać, słuchaj, rachunki tak zwane Z. Korespondujące dobrze z tematem wojny. Prawda? No bo wszystko co Z przestało cię być słychać przez chwilę. Tak, a musiałem synowi tutaj pewnej reprybendy udzielić. W każdym bądź razie, tudzież on mi. W każdym bądź razie, słuchajcie, no mają być specjalne rachunki Z i na tych rachunkach Z mają być gromadzone zarówno waluty, jak i ruble, za które kraje afrykańskie mają płacić. Czyli jak to mniej więcej ma wyglądać. No, kraj afrykański wysyła jakąś walutę, która jest powiedzmy wymienialna. Teraz wrócimy, jaka to waluta. Wymienia to na ruble, na rachunku powiedzmy w rosyjskim banku. No i dzięki temu, że tam są te kwoty zgromadzone, będzie mógł sobie zakupić zboże. No i teraz jest takie podstawowe pytanie. I o tym wczoraj mówiliśmy. Ponieważ Rosjanie mówili, że mają się rozliczać w tych walutach narodowych. Czyli ktoś mógłby spodziewać się, że tam ma powiedzmy Kenia jakąś tam walutę i oni Już wiem, będą co chcesz powiedzieć. wpłacać, tak, nie? No okazuje się, że nie. Walutą narodową Afryki jest... Yuan! Tak jest, słuchajcie, tak. Oni tam mają wpłacać juany. Te juany mają być sprzedawane na moskiewskiej giełdzie. Ktoś nie wierzy, może sprawdzić, zrobić czek. Ale generalnie to I- jest cwane z rosyjskiej strony. No nie jest to głupie, tak? Znaczy, Bo to jest im, projekt, im zobaczymy, juanów tak. brakuje, tak? No tak. No wiesz, te firmy nie dostaną tych juanów, co by przypadkiem, wiesz, sobie gdzieś nie schomikowały. Puści się to na giełdę, dostaną te ruble. Tak powinny te firmy, które coś tam produkują, jakieś płody rolne, powinny być zadowolone, nie? Tak. Takie win-win, nie? Wszyscy są win. Nawet te kraje afrykańskie, no bo to zboże dostaną, nie? I wszystko jest fajne. No i Chiny oczywiście, no bo będzie yuan tutaj tą główną walutą, a więc no wydaje się, że nie będzie przegranych tego rozwiązania. No niemniej powiem ci, że te kraje afrykańskie nie chcą. Czyli ten One mówią tak, no wróćmy do tego porozumienia zbożowego, to jest raz. Drugi raz, no chcą płacić, bo boją się tego przelicznika, nie? Że to nie będzie do końca korzystne. I że po prostu będzie droższe niż za to ukraińskie zboże, z grubsza, nie? I nawet za to rosyjskie, które wcześniej było wysyłane. A więc one jakoś niechętnie do tego podchodzą. Nie wiadomo dlaczego. Bo może Rosjanie tak by chcieli. Natomiast też pamiętajmy o jednej rzeczy, że wydaje się, że ta Afryka, o czym też się nie mówi, no to jest jakiś tam procent tego wysyłanego zboża, czy z Ukrainy,
czy też z Rosji. I głównym odbiorcą rosyjskiego zboża będą Chiny. Zdecydowanie. Chińczycy ustawiają pod siebie znowu biznes. No tak, no wiesz, no oni są w stanie zapłacić w dobrej walucie, wymienialnej, w juanach, którzy Rosjanie bardzo lubią i kochają w tym momencie i za którą mogą wiele rzeczy kupić znowuż od Chin. Z Afryką, żeby to miało jakiś sens, no to trzeba tak naprawdę zacząć bawić się w jakieś bartery. Nie wydaje się, że oni są w stanie zgromadzić taką ilością tych juanów, potem je wysyłać, wymieniać. To będzie trudne. Oczywiście, no być może jakieś kraje się do tego dostosują. No niemniej, no źle to wygląda, tak? Generalnie Afryka raz, że tak w takim słabym zestawie przybyła i na tyle słabo reprezentatywnym, i jeszcze bardziej ma uwagi do Rosji niż przyjmuje rosyjskie rozwiązania, co ewidentnie widać w postaci tego, że nawołują do powrotu do umowy zbożowej i boją się wzrostu cen zboża i jeszcze teraz odmawiają działania w juanie. No powiedziałbym, że Tak, ten wiesz, bo szczyt też powiedzmy wybuchł Rosji szczerze, w tak twarz. to oni nagle nie kochają tej Ukrainy, no, oni mają w 4 literach Ukrainę, tak? Ale Te mają swój kraje interes po afrykańskie. Nie, oni po prostu chcą, żeby to zboże było tanie. A złamanie tej umowy zbożowej i dostarczanie w ten sposób rosyjskiego zboża, no podnosi cenę. I oni tego nie chcą, no nie chcą płacić więcej. I o to chodzi, nie? Jakby Rosjanie przyszli, powiedzieli, no bo oni złożyli dary, nie wiem czy kojarzysz, tak? Tam kilkaset tysięcy tego zboża niby dostarczyli i ten helikopter czy śmigłowiec, nie wiem jak to jest poprawnie, ten luksusowy, tak? Dla tego. Mówi się śmigłowiec czy helikopter? Czy wszystko jedno? Znaczy tak, helikoptery to są najczęściej bojowe, śmigłowce cywilne, a ten jeszcze w wersji salonka. Salonka, Raczej no to nie cywilne. wiem właśnie, cywilne, jakieś tak luksusowe. No i powiem szczerze, w tej afrykańskiej, jak się patrzy prasie, no nie zostało to dobrze jakoś przedstawione, nie? Że to takie, wiesz, próba korupcji, przekupienia takich darów, a la lata, wiesz, sowieckie, no i tego kolonializmu właśnie Koraliki, brytyjsko... paciorki. Tak, tak, no właśnie, no w ten sposób, nie? Że tutaj, wiesz, my potrzebujemy fabryki, jakieś inwestycje, a oni mi tutaj przywożą jakieś tam Garść paciorki, zboża nie? i helikopter. Ktoś. No ale wiesz, no tak jak mówię, zobaczymy, wiesz, jak to będzie wyglądać. W mojej ocenie, dopóki Rosjanie nie zaproponują jakichś dużych upustów dla Afryki, no to będzie to negatywnie odbierane i pewnie jakieś zaproponują, żeby właśnie te kraje skłonić ku sobie, tak? No bo wiadomo, że jeżeli się okaże, że kilka krajów będzie przychylnych Moskwie, no to na tej agendzie ONZ będzie to dobrze wyglądać. Dobrze, słuchajcie, już jest 1,5 godziny, I będziemy się zostało powoli nam zbliżać miejsce do końca. 1 i ewentualne 0. Tak, zero myślę, że krótko omówimy, bo mamy dla Was też niespodziankę. Myślę, że o tym dosyć dużo jest mowy w ostatnim czasie. A miejsce pierwsze, no znowuż ta inflacja. Mówiliśmy tydzień temu. No nic się nie zmieniło przez ten tydzień. Natomiast no mamy najnowsze odczyty Uniwersytetu Johna Hopkinsa. No i Rosja spada. Jeżeli chodzi z Zależy z którego 62... punktu widzenia. Gdzieś rośnie w tych. No tak, no, przepraszam, no rośnie, jeżeli chodzi o inflację, tak rośnie. Jeżeli chodzi o inflację 62 do 65%. I jest blisko, żeby przegonić Egipt i wskoczyć na miejsce 8. I to jest z jednej strony. Ktoś może mówić, dobra, to tam jakiś Hopkins, tak, nie, tam jakiś Hanke, nieznany gościu, tak. Może u nas nie był znany. Znaczy nie, no to jest jakieś znaczy no duże nazwisko, no ale powiedzmy. Dobrze. Popatrzmy, jak sami Rosjanie to postrzegają, bo okazuje się, że dostrzega to rząd rosyjski, czyli może nie mówi, że jest 65 czy 62, ale mówi o tym, że inflacja w Rosji w tym roku rośnie. No i tu okazuje się, że z 2%
No bo oni twierdzili, właśnie to jest taki rozjazd, nie? Żebyście Tak. zrozumieli. Tak 2% to Rosjanie twierdzą, że mieli, a profesor Hanke mówił 62%, nie? Czyli no ktoś tutaj kłamie. Tak by się wydawało. No i Pewnie wydaje się, że imperialista. chyba nie profesor do końca, bo on jak gdyby porównywał tą siłę tej waluty w PPP, czyli za ile można za tą powiedzmy rosyjską walutę kupić różnego rodzaju dóbr. No i okazuje się właśnie, że coraz mniej, no i na tej podstawie sobie tą inflację wyliczą. Natomiast Rosjanie liczą sobie po swojemu, mają swój Rostat i mają oczywiście swój rząd. No i rząd trochę inaczej niż Rostat, bo zwiększył ten poziom inflacji do 4,20. Czyli ona w Łaskawi przeciągu byli. tak miesiąca tak zwiększyła się dwukrotnie, jakby tak popatrzeć, nie? No i cały czas mówi, to mówi okres od 18 lipca do 24 lipca, oni tam w takich tygodniowych jakieś ciągle mierzą, to moim zdaniem jest zupełnie bez sensu. E, no, niemniej 2 miesiące temu, czy nawet 1,5 miesiącu, z tego co pamiętam, no to mieliśmy tam 2 przecinek, a były momenty, kiedy Rostat ogłaszał deflację, tak? Czyli szczególnie jeżeli chodzi o produkty spożywcze. No i tutaj się okazuje, że w lipcu, i to jest ciekawe, oficjalna, nie taka, że tam sobie ktoś zmierzył, tylko oficjalna mediana, którą Rostat bada, inflacji tak zwanej oczekiwanej. I oni tak mierzą tak, nie to, że tylko ludności, tylko mierzą i przedsiębiorstw, i ludności. Oni tak mają taki system mieszany. I u nich to wzrosło do 11% z 10%. Czyli już jak gdyby i to jest jak gdyby bardzo groźne, jeżeli chodzi o inflację, szczególnie jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, bo oczekiwania cenowe przedsiębiorstw rosną ze względu właśnie na osłabienie tego rubla. Czyli co to znaczy? No wszyscy się spodziewają, że ta inflacja będzie dwucyfrowa, no skoro jest dwucyfrowa, no to trzeba podnieść cenę. Czyli jeżeli ja coś sprzedaję, jestem przedsiębiorcą, no to ja muszę podnieść cenę, bo jak nie podniosę, no to będę do Ja tyłu. zrobię jeszcze jedno porównanie. Intensywnie wprowadzali gospodarkę wojenną, intensyfikowali wysiłki i tak dalej i mówią, że sankcje nie działają. I w związku z tym, jak inflacja była 11%, weszła gospodarka wojenna i zapikowała nagle na te 3 z groszami, prawda? Tak to mniej więcej oficjalnie wyglądało. Dalej intensyfikują wysiłki, podobno coraz więcej sprzętu wysyłają na tą wojnę, a nagle się okazuje, że inflacja im odbiła. No to coś tu nie gra. Skoro podskoczyła inflacja, pomimo tego, że wysiłki zwiększone celem efektywności w gospodarce dzięki wojnie. No kompletnie, jeżeli ktokolwiek ma odrobinę przygotowania ekonomicznego i zdrowy rozsądek, słuchając tego, co podają oficjalne rosyjskie czynniki względem właśnie zjawiska inflacji, to się rozjeżdża na wielu płaszczyznach. Zgodzisz się? Halo, Pawle? Halo, halo? Tak, tak. Bank centralny, słuchaj, mówi inflacja 5-6%, rząd mówi tam 4,2%, Rostat twierdzi nadal 3%. No wszystko. No ktoś może powiedzieć, no dobra, to są tam małe różnice, 5, a 4, 3. No nie, no to są różnice, słuchajcie, dwukrotne, tak? Tak. Trudno sobie wyobrazić, no bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tych dużych wielkości inflacji, tak? Natomiast no w Rosji ta inflacja, słuchajcie, no taka realna, no jest wyższa niż w Polsce, tak? No trzeba sobie to jasno powiedzieć, jak zapyta się, były też takie niezależne badania, kiedy pytano Rosjan, jak oni to postrzegają, a nie przedsiębiorstw. Okazało się, że oni to postrzegają, że ta inflacja jest z rzędu 20-30%, tak? Być może nie postrzegają tak negatywnie jak Hanke, ale z drugiej strony Uniwersytet Johna Hopkinsa no polega na tym, że to jest wartość tego pieniądza, tak? A więc jeżeli byśmy patrzyli, to najbliżej jest temu, żeby spojrzeć jak się dewaluuje rubel. Czyli jeżeli rubel się dewaluuje 71% w stosunku do euro, a mniej więcej ta inflacja obliczana w ten sposób to jest około 65%, to jest mniej więcej to samo. Więc jeżeli będziecie widzieć, że ten
rubel cały czas będzie się osłabiał, no to tą inflację właśnie, no bo to trzeba jakoś porównać, tak to nie jest też takie proste, żeby porównywać jakieś Zimbabwe z Rosją i tak dalej, więc no trzeba brać jak gdyby wartość tej waluty. Zimbabwe, Rosja, dobre, dobre. Co? Zimbabwe a Rosja, porównanie, podoba mi się. Tu Nikt ktoś by pisze, kiedyś- że woli ekipę Wolskiego. Nie wiem o co chodzi, my mówimy, Znaczy, słuchajcie, o ekonomii. Nie. Tu mówimy. akurat zrobiłem wycieczkę, Aha. bo ostatnio byłem na kanale u Piotrka Zychowicza i A. bardzo miło zostałem potraktowany. Poproszono, zachęcano jak najbardziej do subskrybowania mojego kanału i zrewanżowałem się tym samym, a oni zaraz będą mieć 3. rocznicę urodzin kanału i tam brakuje im do fajnej liczby. 555 tysięcy subów. Chyba 2 do 3 tysięcy i z czystej sympatii napisałem, że Okej. jakby ktoś chciał, może tam to wesprzeć. I tu się lekko wywiązała dyskusja na temat zawartości na kanale Piotra. I jak najbardziej, jeżeli to są jakieś. I zarówno Także- u Piotra byłem, jak i. No ja nie byłem u Piotra. Pana Wolskiego pozdrawiam. Wydaje się, więc- że są pozytywne informacje. Ja jedynie się irytuję, jeżeli są jakieś kłamstwa takie totalne, czyli jakieś takie prorosyjskie. No, tudzież, no, bo są też tacy i dziennikarze, i polscy youtuberzy, którzy próbują coś tam sobie nakręcić, to też nie jestem za. Dokładnie, także to nic negatywnego. Tu tak piszecie przy okazji. o doktorze Bartosiaku. Ja doktora bardzo lubię, uważam, wielokrotnie mówiłem za sprawnego biznesmena. Uważam, że drabina eskalacyjna, którą we wtorek ostatnio omawialiśmy, działa ze szkodą, niestety, bo Rosjanie się do tego stosują. A więc być może jakby się nie stosowali, no to może byłoby lepiej, ale to o tym sobie we wtorek znowuż porozmawiamy. I zapraszam, bo we wtorek, słuchajcie, będzie materiał z Mateuszem, bez Maćka. Typowo Więc, prześmiewczo, sympatycznie, ale rzeczowo. Bez Maćka, a będą bardzo, bardzo grube rzeczy. Jeżeli nam to wszystko wyjdzie, słuchajcie, myślę, że będzie jeden z lepszych odcinków. No to i tak zajrzę. zapowiedziałem, no To i zajrzę. teraz wszyscy będą chcieli sprawdzić. No naprawdę, wydaje mi się, Ale jednocześnie że mamy pamiętajmy, fajny wtorek- materiał. Wtorek to będzie 1 sierpnia, czyli kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ojej, no i zepsułeś teraz, no. Nie, No nie, nie. dobrze. To nie jest psucie, tylko że no akurat Prawda, tak, no. Ja jestem z Warszawy, zdarza. akurat jest mi to dobrze znane. To co? Kończymy. praktycznie rzecz biorąc tak i można tylko na sam koniec powiedzieć o erozji jeszcze jednej rzeczy. Jak w ramach A, punktu mieliśmy zero. punkt 0. Punkt Tak. 0, tak. Dawaj. Mamy erozję tego, czego używa Białoruś i Rosja, czyli Wagnerowców, bo dla mnie to jest erozja tego zjawiska. Tam na wojnie na Ukrainie oni walczyli. Tu na Białorusi nie mogą walczyć z NATO, nie mogą pozwolić sobie na jawno napaści na nas, tak? Bo wiadomo, jakby się to dla nich skończyło. Ponadto byłaby to reakcja NATO. I troszeczkę mnie razi, że strasznie się pompuje z jednej przynajmniej strony sporu politycznego wielkie zagrożenie z tego powodu, a nawet ktoś już rozpisuje scenariusze wprowadzenia stanu wyjątkowego, przesunięcia wyborów, to tamto wszystko. Za dużo jest tego. A powinno rzetelnie być to wszystko przeanalizowane, co ma być wzmocnione, w jakim stopniu to niech będzie wzmocnione, bez przesady, bez wysyłania jednostek całych na wschód, bo nie ma takiego uzasadnienia, a jednocześnie to i tak osłabia gotowość bojową jednostek, które przez to nie mogą prowadzić normalnego, właściwego szkolenia. Nie dajmy się zwariować. A co ty na to? Halo? Tak. Ja to chyba mam jeszcze mniej polityczne podejście niż ty, bo uważam, że jeżeli chodzi o rząd, to w jakimś tam sposób podjął tą grę, którą Rosjanie zaproponowali. Wydaje mi się, że niepotrzebnie. Z jednej strony. Z drugiej strony wydaje mi się, jeżeli popatrzeć też na ostatni rok,
no to skutecznie jednak. Co prawda są tam filmiki, że ci tam się, powiedzmy, ci uchodźcy tam dostają, natomiast no jednak dosyć skutecznie bronimy tej granicy przed napływem tych uchodźców. No można sobie wyobrazić tutaj lepszej ochrony, no ale ona by się w mojej ocenie no wiązała z tym, że trzeba by być bardziej radykalnym. No i być może to nastąpi, być może jest na to pora. No niemniej wydaje mi się, że tu nie mamy jak gdyby problemu napływu jakiegoś masowego uchodźców z Afryki. Szczególnie, że ci uchodźcy gdzieś dalej wybierają inne kierunki niż Polska. To też trzeba sobie powiedzieć, bo to nie jest tak, że ci uchodźcy powiedzmy przekraczają tą polską granicę, no i oni nagle wszyscy w Warszawie się potem meldują i tam się gromadzą. Najczęściej oni przenikają do następnych krajów Unii Europejskiej, głównie do Niemiec i innych krajów. No i można powiedzieć z punktu widzenia Polski okej, nie? To nie jest jakiś wielki, aż tak wielki problem. Wydaje mi się, że rząd trochę, tak jak mówię, trochę to podgrzewa, czy przed wyborami, czy też nie. Natomiast jakiejś złej roboty, patrząc na tą polską Straż Graniczną, uważam, że robią dobrą robotę, no bo trudno sobie wyobrazić, no co mieliby robić, tak? Strzelać do tych ludzi, tak? Czy... Więc ja bym tutaj nie widział jakiegoś wielkiego problemu. Wydaje mi się, że tak jak mówię, ten problem jest podgrzewany przez Rosjan, Białorusinów, tak, no i może teraz ostatnio częściowo przez polski rząd, ale nie też jakoś bardzo, bo też żeby to nie wybrzmiało, że jakoś bardzo. No zobaczymy jak to będzie. Nie wydaje mi się, że bo to też jak gdyby takie się pojawiły, że wiesz, że Prigorzyn zacznie szkolić tych uchodźców i coś złego się stanie. Bardziej bym się obawiał jednak zagrożenia w stosunku do Białorusi. No, może się okazać, że Prigorzyn zrobi sobie z tego prywatny kraj kosztem Łukaszenki, no bo No. szybką No ekipę co on będzie może miał mu do zrobić? Ten Łukaszenko, co on może mu zrobić, nie? Będzie wysyłał do... Wiesz, będzie miał taki przyczółek, bo zobacz, tak, jeszcze w Rosji to on się może obawiał tego Putina. No ale tego... No Baćki ma się obawiać, wiesz, on będzie wysyłał, ma poparcie Rosji, no bo musi mieć poparcie, no bo jest w tej Afryce, tak? No nie mogą go odstrzelić, tak? Albo inaczej, te organizacje nie mogą odstrzelić, nie? To jest z jednej strony, no z drugiej, no wiesz, no to wygląda faktycznie jakby sobie sprowadził Baćka tych krzyżaków. Dokładnie to porównanie też miałem na myśli. Jak to się zakończy, no nie wiadomo, ale może się okazać, że no to będzie też taki bat właśnie na Baćkę, tak? Że wiesz, oni w którymś momencie na tyle mocno urosną, no, że będą rozdawać karty, być może również jeżeli chodzi o to Ministerstwo Obrony, czy te służby specjalne, no bo my tak wiesz, postrzegamy, że one są pod Baćką, ale one nie są tak do końca pod Baćką, to tam mamy była ta wpływy fotografia. FSB, tak, GRU i tak dalej, one są jak gdyby bardzo ściśle związane z tym rosyjskim wywiadem, nie? No i była teraz taka fotografia wspólna kilku dowódców wagnerowców i szefowie co niektórych działów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli bezpieki. Ich nie No wiem, właśnie, no co oni tam robią, nie? Tak? No, dziwne to było. No, dokładnie. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. No, w mojej ocenie nie jest to pozytywne dla Polski, ale też nie mamy czego się obawiać. Nie dajmy się zwariować. I nie generujmy niepotrzebnych kosztów. Bo o to tu między innymi chodzi. Dobrze, Pawle, to nie ma co przeciągać. Minęło nam ponad 1,5 godziny materiału, w którym troszkę się pośmialiśmy, podsumowaliśmy Dimę Miedwiediewa z jego pomysłami. Generalnie rzecz biorąc, sytuacja rosyjskiej gospodarki ciągle się rozwija. Strona, w którą to wszystko idzie, to nie jest żadna pozytywna. I cóż, sami sobie to robią. No nie. Sami sobie to robią. A Tak, że to jeszcze przy prawda. okazji coraz bardziej kraje republik środkowoazjatyckich pod wpływem sankcji amerykańskich zaczynają ograniczać kwestie transferów i w tym momencie już na przykład kolejny Tadżykistan przestał przyjmować transfery inne niż tylko i wyłącznie w rublach. Robi się... Znaczy coraz- wiesz, oni będą znajdować jakieś tam, wiesz, takie Ale- obchodzenie tego, ale no to jest obchodzenie, tak? To nie jest tak jak wcześniej. A obchodzenie zawsze jest co? Droższe. Proszę, tak jest. Trzeba zapłacić za to.
Krótko i na temat. Dobrze, szanowni państwo, to dziękujemy wam. Dziękujemy szczególnie Pawłowi, ponieważ przebywa na urlopie, a jednak znajduje czas na to, żeby się z wami spotykać, czy to sam, czy z Mateuszem, czy ze mną, więc jak najbardziej dziękuję i wynagrodź to jakoś Adamowi młodemu, żeby nie narzekał za mocno. Pozdrów go też. Ponadto, jeśli się podobało, zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania obu naszych kanałów, czyli Kremlinka Show oraz Kapitan Lisowski. Ponadto przypominamy, że blog Ekonomia Rosji fajnie się rozwija, są tam fajne treści. Możecie znaleźć o tym informacje na naszych kontach społecznościowych, które odsyłają do portalu Ekonomia Rosji. Uważam, że warto. Dzisiaj widzieliśmy w dyskusji, że co najmniej parę osób czytało te materiały, bo odpowiednio już reagowało, wrzucając komentarze. To jest naprawdę miłe, bo to znaczy, że jest interakcja i doceniacie tą robotę, którą zespół Ekonomia Rosji wykonuje. Bardzo to jest miłe. Ponadto dawajcie rady z reklamami, udostępniajcie nasze materiały, jeśli się podobają i wspierajcie, jeśli macie taką ochotę, zachęcamy do tego nasze wszystkie kanały YouTube'owe, jak to się nazywa, twórczość pisarską na Ekonomii Rosji i na kanałach społecznościowych. To chyba wszystko. Ja nie idę łapać jak Pokemonów, natomiast wszystkim widzom dziękuję i słuchaczom. Trzymajcie się. Do wtorku. A ja idę zjeść obiad o kolację. Do usłyszenia, Cześć. do widzenia. Cześć. Dobranoc. Dobranoc.